Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, z tej A strony nawet Paweł jeszcze- Jeszowski. A nawet jeszcze prawie dzień dobry, bo słońce jakoś gdzieś tam cieniem jeszcze się kładzie. Za oknem jest jasno już. Słuchajcie, śpiewajcie teraz 100 lat, 100 lat. Niech Daniel. żyje nam. Dziękuję. No nie, ty, to Witaj. ten Ale tu starszy widzę, solenizant. tu widzę jakiś sabotaż się odbył. Miało być tylko skromnie Maciej, kapitan, Lisowski, a tu jeszcze i solenizant, i Wszystkiego starszy. najlepszego, słuchaj. No, Przerąbane no, masz, no po prostu. Ale Jest. po programie jak najbardziej wypijemy twoje zdrowie. Bezalkoholowym. Bezalkoholowym oczywiście, proszę. O Jeżeli programie ktoś możemy chce zrobić ten, wiele y, rzeczy. Jeżeli ktoś chce wyrzucić jakiś prezent kapitanowi, to zaraz podamy adres i będzie można wysłać. No, Mati już poleciał do sklepu, a więc No ktoś musi być najmłodszy, nie? no najmłodszy, no wiadomo. tak. Ale No, całe to szczęście człowiek ma tyle, na ile się czuje, a się dobrze czuje. Mhm. No i bardzo dobrze. To nie No, przedłużając, lecimy z tematem, żeby nas noc nie została. I dziękuję tym, którzy mi składają życzonka. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Obyśmy mogli wszyscy sympatycznie Prezenty są spędzać. mile widziane. O, jeszcze jest i Martin z nami, słuchajcie. O, to się rozrasta. To... Wszyscy usłyszeli, że urodziny są, że Tak, będzie ten, tak. Jest impreza, no. Balowanie przez cały długi weekend to było mało, no to trzeba jeszcze rozbudować ten weekend. Nie mam nic to przeciwko. coś nas minęło, ja to nie wiem. Czuję Dobry się wieczór. teraz zawieziony. Dobry wieczór, Martin, dobry Cześć, wieczór. Marcin. Nie Przepraszam ma za się co spóźnienie. zawodzić. W maju będę w Warszawie, to jeszcze pospełniamy się, spokojnie. Dobrze, trzymamy cię za słowo. No. To co, panowie, zaczynamy, bo dzisiaj dosyć ciekawy temat. Będziemy mówić na temat znowu znikających rosyjskich pieniędzy, bo ta kasa wydaje się, że kurczy. Każdy z nas przygotował różnego rodzaju informacje. Mateusz spróbuje to wszystko zmoderować. Zobaczymy, jak to nam dzisiaj wyjdzie. A tematów jest dosyć dużo. Od czego, Mati, zaczynamy? Może od części wojskowo-politycznej, skoro wszyscy się pojawili. Okej, no dobrze. Generalnie coś się działo w tej przestrzeni wojskowo-politycznej, nawet trochę rozrywkowo i tak dalej. Wybuchowo mówisz, tak? O tym, czy... No tak, rozrywka, ale bardziej wiesz, to kiepskie kapiszony bym powiedział raczej. Ale zaraz. Ale to mówisz o jednej akcji, a przez O cały jednej tydzień to ja wrzuciłem chyba ze 20 pożarów. Bo więc my szczerzy, ktoś dzisiaj nawet wrzucił mapę pożarów chciałem powiedzieć w Związku Radzieckim, w Rosji, Blisko. ale bardzo blisko. I jak Wszystko na to przez te spojrzy, wypalanie traw. to albo masowe Dokładnie. wypalanie traw, albo tam dochodzi do jakiegoś, nie wiem, powstawania nadzwyczajnych zjawisk sejsmicznych. Pierścień ognia jakiś nowy powstał, albo raczej pola ognia w tej Rosji, bo tam się pali aż furczy. Tak. No tak, plus jeszcze się jakieś tory rozjeżdżają, nie wiadomo dlaczego, co chwila i to już jest w ogóle straszne. No w ogóle jakieś poniedokręcali te śruby, jakoś nie wiem. Coś Znaczy, dziwnego. albo ktoś tam tak dokręcił śrubę, że się rozlatuje. Wszystko możliwe, no. No, Tak. wszystko się może zdarzyć w Dokładnie. Tak, kraju kawioru, wódki i braku toalet. dokładnie. Panowie, widać, że tych pożarów jest w ostatnim okresie bardzo dużo i płoną najczęściej składy paliwa. Czy myślicie, że to już jest takie grube przygotowanie przed jakąś ofensywą, czy na razie to jest znowu taka gra w kotka i myszkę? Ja myślę, że to są dwa czynniki. Jeden to jest ukrywanie wszelkiego rodzaju nadużyć, jakie się w ostatnim czasie wydarzyły, bo skala korupcji, które się słowo dzisiaj jeszcze wielokrotnie chyba przewinie, jeśli chodzi o Rosję, jest taka, że jest co zamaskować, a w paliwie tym bardziej. O tyle jest to możliwy Przepraszam element. panowie, mam odsłuch w słuchawkach jakiegoś telewizora. Ktoś gdzieś Ja nic nie wiem. słyszę telewizor. Dobra. U Daniela. Wiesz, u ciebie. W słuchawkach. Chyba Tak, w u tle ciebie. rodzina coś głośno mówi. Wiesz co, u ciebie jest albo drzwi masz otwarte i ktoś mówi, albo ten, wiesz? Na pewno. Masz tak mocno zbiera?
Tak. No. W każdym razie najprawdopodobniej, jakby to na to spojrzeć, wiemy z poprzedniego roku, że okres grillowania całej rosyjskiej logistyki, żeby odciąć pierwszą linię od zaopatrzenia, to były tygodnie. Więc w tym momencie to mógłby być początek tego typu akcji zintensyfikowanej, bo sprawdzali możliwości w tym zakresie wcześniej i różnego rodzaju fabryki, kompozytów, rozpuszczalników, farb czy innych sprzętów, które mają podwójne zastosowanie, najpierw się zapalały. Teraz w tym momencie na celowniku są wszelkiego typu składowiska i terminale, bo ten port w Tumaniu, dobrze mówię? Mhm. Tamaniu, to jest bardzo ważny, największy w sumie terminal do importu, eksportu ropy i paliw w tych rosyjskich portach części tej kontynentalnej Rosji, więc to nie są już błahe rzeczy i każdy z tych pożarów może dla nas generować w naszej wyobraźni wielkie koszty, tymczasem w skali Rosji to nie są ani wielkie ilości, ani wielkie koszty jeszcze, póki co, ale ilość tego sumaryczna już naprawdę każe się zastanowić nad tym, czy nie jest to już właśnie przygrywka do odcinania, izolacji strefy walk od zaopatrzenia przynajmniej w paliwo. Wiesz co, ja to tak patrzę, bo my się koncentrujemy na tych pożarach i wybuchach, głównie najbardziej spektakularnych, czyli ropy, składów ropy, paliw, no i oczywiście tego Kremla. Natomiast tutaj tak mniej więcej co godzinę, dwie nawet, jeżeli chodzi o ostatnie dni, mamy informacje o zestrzeleniu różnego rodzaju, tak przynajmniej Rosjanie twierdzą, a więc nie wiadomo, czy zawsze te drony są zestrzelone, ale cały czas coś jest zestrzeliwane jednak przez tą obronę lotniczą, szczególnie na Krymie, no bo mamy teraz z godziny 19, mamy którą teraz, tak, no tam jest trochę różnicy czasu, natomiast więc przed 2 godzin, no mamy informację, że zniszczony dron w rejonie lotniska Belbek. No a więc wydaje się, że to się jednak nasila. To nie tylko, że coś tam płonie ze względu na korupcję panoszącą się, ale jednak no, jest próba odcięcia tych składów paliw i lotnisk i różnego rodzaju strategicznych obiektów. Chyba że Ukraińcy właśnie przygotowują się do 9 maja. Też nie można wykluczyć, że to wszystko, prawda, chcą poświętować i chcą w sposób skuteczny zakłócić, jeżeli nie pod hasłem, prawda, coś sobie lata nad Moskwą, no to dorzucić tyle problemów, tyle strachu, tyle obecności w tej przestrzeni powietrznej, żeby rzeczywiście trudno było Rosjanom ukryć to wszystko, a jednak no, przygotowywali się Rosjanie, że znowu będą choć trochę udawać, że świętują, choć przecież tyle miast już poodwoływanych i tak dalej, więc widać wyraźnie, że to święto kiepsko im wychodzi. Nie ma chyba nawet czym za bardzo świętować i co na te, że tak, place wywieźć, więc to też jest, ale możliwe, że tu mamy wszystko razem, czyli i 9 maja i prawda, rzeczywiście już taką sytuację, w której oni zaczynają oczyszczać przedpole, albo też jest to testowanie tego wszystkiego, no bo to też zbieranie informacji, jeżeli to wszystko lata i zastrzeliwują, no to muszą, chcąc nie chcąc, użyć jednak całego systemu radarowego. Może znowu się zbiera charakterystykę całej opelotki. To na pewno, bo coś mogli Rosjanie poprzestawiać w charakterystyce pracy stacji radiolokacyjnych, scentralizowali dowodzenie opelotką, przynosząc ją do góry, więc też z tego jakiś efekt musi być. Mogli zastosować inny system dowodzenia, pracujący też w innych częstotliwościach, w inny sposób. Jak najbardziej rozpoznawanie tego jest. No ale też pamiętajmy, Ukraińcy zasygnalizowali, że kopiują rozwiązania z Szachida któregoś, tam chyba 131 i 136, bo jest to tanie do wykonania i u siebie to będą produkować i dlaczego mieliby nie zacząć tego testować w odpowiedni sposób, przenosząc, że tak powiem, znany im terror nalotów rosyjskich na rosyjskie terytorium. I właśnie to używając broni, która nie jest pochodzenia z krajów zachodnich, co jest bardzo ważne w kontekście ostatniej wypowiedzi niemieckiego kanclerza. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie pamiętam, jaka to jest miejscowość, ale chyba 3 czy 4 dni temu paliły się składy ropy, ale za mostem kerczeńskim, nie? Czyli
Tak, to jest ten port Taman, no ten właśnie. terminal. Aha, okej. No właśnie, więc ten most miał być najlepiej chronionym miejscem właściwie, wiecie, takim łączącym Półwysep Krymski. Ta obrona przeciwlotnicza miała być tam jakaś niesamowita. Na morzu miały pływać jakieś, wiecie, zagłuszacze, coś tam, jakaś ochrona, a normalnie sobie drony przeleciały nad całym tym mostem i uderzyły zaraz po, nie? Czyli tam nic nie działa. Dobrze rozumiem, czy źle? To znaczy koordynacja i wymiana informacji zawsze była u Rosjan w tych sprawach kłopotem i nadal jest. Mówienie, że coś jest, a czy to działa, to są dwie różne rzeczy. No wiesz, mówisz partia, myślisz Lenin, mówisz Lenin, myślisz partia, ale tak tylko jest w sloganach. Okej. Ponadto, jak już mówimy o tym, co się tam jeszcze dzieje, to Pieskow co zrobił? No bo teraz dochodzimy może do tego ataku, rzekomego ataku dronów na Kreml. Widzieliście zapisy tego, no prawie każdy to widział. No kurde, że ktoś akurat wtedy filmował, okazało się, że to bardziej jakaś chyba kamera telewizji przemysłowej, no ustawiona w tak dziwny sposób, na nic ciekawego w sumie, no dla mnie to też jest dziwne. Jeżeli na jakimś budynku takie coś się montuje, to po to, żeby Słuchaj, obserwować. pilnowali prawdopodobnie trybun, bo tam już były poustawiane trybuny i wszystko inne i tam Ale to cały powinna widok był, no wiesz, no W zależy dół powinna co, być no. skierowana bardziej. No a może ktoś chciał jeszcze księżyc zobaczyć, no on był taki śliczny nad Wiesz, nad przy całym Kremlem, szacunku, przy całym Wiecie, szacunku dla ona- Rosjan mają tylu policjantów, żeby pilnowali tych trybun, że nie trzeba tego robić przy pomocy kamery. No i potem, co się dzieje z tym jednym z dronów? Nadlatuje i jak kapiszon eksploduje w pobliżu tak naprawdę bardziej masztu flagi, lekko nadpalając dach. Sorry, przy dotychczasowym doświadczeniu tego, co i jak robią Ukraińcy, to gdyby to był ukraiński dron, to on by pierdolnął, krótko mówiąc, z odpowiednim skutkiem i zrobiłby większe szkody, byłyby straty i materialne, i prawdopodobnie ludzkie. Gdyby to był dron amerykański, to jestem jeszcze bardziej tego pewien i wcale nie musiałby to być dron kamikadze, mógłby użyć broni, którą mógłby odpalić z jakiegoś dystansu i też by swoją robotę zrobił. A co mówi Pieskow? Pieskow mówi, że to jest śmieszne, że Amerykanie próbują uciec od odpowiedzialności za ten atak. Więc jak dla mnie to jest fałszywa flaga w wykonaniu rosyjskich służb na potrzeby wewnętrzne społeczeństwa rosyjskiego, żeby czy to mieć usprawiedliwienie dla dalszych obostrzeń obywatelskich, nie wiem, godziny policyjnej czy czego tam takiego mogą to wprowadzić, pobudzenia opadającej fali rzekomego patriotyzmu rosyjskiego, bo to też z tym mają problem i angażowaniem się społeczeństwa w tą operację specjalną. Trzecia rzecz, może to jest znak mówiący o tym, że ktoś myśli poważniej o siłowym sposobie rozwiązania sukcesji władzy w Rosji. I ostatnie, dzięki temu można uruchomić czy to FSB, KGB, czy jak to inaczej nazwać, żeby robiło odpowiednie łapanie za mordkę społeczeństwa, a przede wszystkim biznesmenów, którzy zaczęli sobie pozwalać na coraz większe wycieczki słowne i mówienie o tym, jak kiepska jest sytuacja ekonomii rosyjskiej. Maćku, ja ci przerwę teraz, bo Marcin chciał zabrać głos, a Nie. zaraz wyczerpiesz tematy Ja wszystkie. chciałem tylko powiedzieć, że ta kamera była skierowana, jeżeli już tak patrzymy, to może na tą flagę, co tam powiewała i tyle, nie? Bo fakt jest faktem, że dziwne umiejscowienie i dziwne ukierunkowanie miała ta Tak, kamera. ale wiesz, to była taka kamera właśnie, ja myślę, że dobrze mówisz, bo często z miast jest taki przekaz, kiedy się pokazuje Moskwę, że właśnie pokazuje się Kreml i powiewającą flagę i myślę, że to była ta kamera, która Ale pokazuje na akurat są żywo. inne ciekawsze ujęcia. Nie, wiesz co, właśnie z Moskwy są dokładnie jest ta, która pokazuje kopuły Kremla i powiewającą flagę. Ja to widziałem już kilka razy, więc myślę, że to był... Ale to ujęcie, czy... Tak. A panowie, co Generalnie sądzicie o tam się tych... chyba nie spina to wszystko, to fakt. Ale jeszcze jedną rzecz bym chciał rzucić, wiecie? Znaczy, No, sekretarz No, Blinken dobra. też powiedział, żeby być ostrożnym z oceną tego wszystkiego, bo to jemu też to nie pasuje. Na podstawie czegoś to Tak, mówi. ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na coś innego, bo no tutaj padają takie silne oskarżenia, że to Rosjanie. Z drugiej strony Rosjanie oskarżają Ukraińców, natomiast
jaka była reakcja, bo nie wiem, czy śledziliście, ja to próbowałem śledzić. Na samym początku wszystkie gazety były zaskoczone, więc tego przekazu na pewno nie dostały z góry, no bo były bardzo powściągliwe takie reakcje, takie nie wiemy, co się dzieje i tak dalej, co nie znaczy oczywiście, że to nie była prowokacja rosyjska, ale potem była bardzo ciekawa reakcja i zarówno turbopatriotów, jak i można powiedzieć reszty społeczeństwa rosyjskiego, bo tam nie było wściekłości. Takie przeważały dwie postawy. Jedna taka szydera, a druga tak naprawdę, no nie wiem jak ją nazwać, tak, no, czyli wiesz, że z jednej strony było to wyśmiewane, no a z drugiej strony jak gdyby trochę przerażenie, że tą rosyjską opeletką, tak? I tym, że Moskwa jest trochę bezbronna. Tam nie było żadnych takich postaw. Słuchaj, ale wyobrażasz sobie, że zemścimy się. zdjąć pancyrami? Bo jeżeli oni by musieli to zdjąć pancyrami, to musieliby to zdjąć na dwa sposoby. Albo strzelać po prostu Rakietą albo działkami. Albo działkiem. Tak. Jeżeli by tam przywalili z działka w tą kopułę, to ten pies tam drapał ten cały bezpilotowiec, tam się może niewiele do końca stało, ale kopuła by wyglądała tak, jakby wyglądała. Więc oni prawdopodobnie nie bali się w ogóle czegokolwiek użyć, albo to było wyłączone. Natomiast kluczem do tego jest, że były po pierwsze dwa te. Tak, i to jeszcze w przeciągu jakiegoś tam okresu, nie? To nie było tak. To było około 7 minut chyba, do 10 minut. Do Ale 10 minut. Co jest najdziwniejsze? Słuchaj, popatrzcie na jedno. To są małe jednostki z niewielkimi głowicami. Ja nie wiem, co tam eksplodowało i tak dalej, ale przecież to nie przeleci z Ukrainy, co oznacza, że to można było puścić, no powiedzmy, nawet jeżeli pod Moskwą, to i tak trzeba było mieć kogoś, kto to pilotował, bo to nie był taki samolot, który można było zaprogramować, że się dokładnie trafił w kopułę. A obie te jednostki były nakierowane na kopułę. Obie leciały dokładnie w tym samym kierunku, więc bez naprowadzania bardzo trudno. Powiedziałbym, że to były maszyny, które mają zdolność do 30 minut lotu może, co oznacza też, że zasięg radiokomendowy jest niewielki. Dokładnie, kilkanaście na pewno, może do 25 kilometrów, może bym powiedział. W przypadku wojskowych byłoby to, no, posłużę się przykładem sztandarowego produktu WB Electronics, czyli FlyEye, 40 kilometrów, tak? No ale jeszcze jest kwestia propagacji fal, jaka jest wilgotność, zabudowa, to wszystko może utrudniać, więc raczej musiałoby to z bliskiego sąsiedztwa gdzieś lecieć i nawet jeżeli zaprogramowali punkt, do którego mają dolecieć, to i tak skończyło się to generalnie kapiszonem, z niewielką głowiczką. No, miał być efekt. Ja tylko dodam, że słuchajcie, bo była mowa o 2 dronach, tak? I jeden dron został podobno zestrzelony, a drugi wybuchł nad kopułą. Ale słuchajcie, czy to też nie jest tak dziwne, że popatrzcie się, ktoś zarzuci, że obrona nam nie działa. No działa, bośmy zestrzelili jeden przecież dron. A widziałeś tam jakikolwiek efektor? No ja nie widziałem żadnego efektora. No właśnie, nic. Ale właśnie to jest, wiesz, to jest ich informacja od Rosjan, którzy twierdzą, że jeden zestrzelili, drugi wybuchł nad kopułą, prawda? Nie wydaje się to że stworzyli dziwne? Idealną amunicję, bez smugowych w nocy potrafią strzelać do lecącego ciemnego szacun? Ja myślę, ale słuchajcie, i myślę, że mamy już odpowiedź tak naprawdę, kto za tym stoi. Nie wydaje wam się? Dla mnie stoi za tym FSB, które miało taką potrzebę. Słuchajcie, co jest najciekawsze? Nie ma przypadków. Nie ma. Są znaki. Co jest najciekawsze jeszcze? Co tak naprawdę i kto może skorzystać? Bo tak, w pewnym momencie zastanawiałem się, dobra, może chcą atakować Kijów, ale to był jeszcze większy kapiszon, tych parę szachidów. Nikt na Kremlu nie poleciał, żadna głowa nie poleciała za to, co się dzieje. Tam jeszcze tych 2 gostków na dachu, nie wiadomo skąd, po co i dlaczego łażących. Jeżeli to miała być akcja pod tytułem odwołujemy 9 maja, to już byłaby katastrofa w ogóle wizerunkowa. Nie dość, że jest fotka tego drona, potem co, przestraszymy się tego drona, odwołujemy, jazda bez trzymanki. Może, chodziło o to,
żeby tam zrobić po prostu PR dla Putina, który wyjdzie i powie, że ja jestem twardziel, prawie że znowu jeżdżę na niedźwiedziach plus latam z żurawiami. Nikt mnie nie zastraszy, ja sobie stanę na tej trybunie i spróbujcie mi coś zrobić. W porównaniu z bywaniem na linii frontu praktycznie przez Żeleńskiego, to sorry Winnetou, ale nie jest w stanie No, ale to jest inny zarumakować poziom, on niedźwiedzia. naprawdę, przecież zobacz, że jakiś tych swoich sobowtórów wypuszcza tam gdzieś na front cały czas. A wiesz, No, a tu mógłby próbować, nie wiem. bo my zakładamy, że to zrobił reżim, tak, i FSB, a może faktycznie to zrobił ktoś, kto nie jest, no bo efekt jaki jest? No efekt jest, tak jak mówię, ośmieszenie, no bo jednak jest bardzo dużo tej szydery z jednej strony, z drugiej strony no pokazanie takiej bezsilności. Wydaje się, że ta głowica zapalająca, ona była specjalnie, żeby nie zrobić jakiejś wielkiej krzywdy, no, żeby nie było właśnie tego efektu, że zostało coś zniszczone i takiej zemsty, tak, no bo no i zobacz też, jeżeli to miałoby być tak, że jakaś prowokacja reżimu, no to powinny jeszcze tam, nie wiem, z 4 bloki mieszkalne zostać wysadzone, tak, przy tym ataku na Moskwę. Przypomnijmy Nie? tradycję moskiewską w tym No zakresie. właśnie, nie? A więc wiesz, no jeżeli niewinni ludzie nie giną i nic się nie dzieje, no bo nic się nie stało, tak, tylko były fajerwerki, no to jest raczej takie, ja bym... Ale fajerwerk Ale- nad ale kopułą Paweł, Pałacu ostrzeżenie, Senackiego tak? boli. Ostrzeżenie, to nie wiem. Paweł, ale popatrzcie, bo jaki był pierwszy przekaz? Przekaz był prosty. Atak na Kreml. Dla Rosjan Kreml to jest świętość. Symbol władzy. A Tak, to z tym ale wszystko nie było wyszło. już rozpisane Nie na wyszło. minuty. I Tam wszystko było dokładnie, dokładnie opisane. i To jest drugie niesamowite. zdanie, jakie się pojawiało zaraz po Prezydent tym, jest bezpieczny. tak, prezydent jest bezpieczny, prezydent był w innym miejscu, tak? No Nagle wszystko się układa w pewną całość, bo tak, atak na Kreml, na świętość dla Rosjan i atak na prezydenta, więc to też druga świętość. I jaka jest reakcja w sumie pieskowa i Rosjan? Będziemy atakować inaczej. Prezydent Ukrainy jest na celowniku, tak? Jego trzeba będzie zlikwidować za to. No i to hasło terroryzmu od razu. Tak, dokładnie. No dobra, ale poczekajcie, a jaka jest reakcja na Telegramie? No nie wiem, czy czytaliście. Od razu śmiech, Smutno. szydera, że przecież tam nie było Putina. W ogóle, że to Dente. Wiesz, no nikt tego nie łyknął, tak? A więc A być słuchajcie, może pomysł taki był. No ale nie wyszło od razu. To już było widać, wiesz, po nie wiem, tam godzinie, no że to nie wypaliło. Tak. Słuchajcie, ja może tak szyderczo gdzieś tam wspomnę, może to była próba zdobycia $500 000. Możliwe. O. Wiecie Nie, o co zaraz, chodzi, zaraz. nie? Tak, 20 Bo jest- milionów, 20 Nie, milionów nie, nie. hrywien za Tak. lądowanie. Tak, $540,000 ukraiński biznesmen proponuje za wylądowanie na Placu Czerwonym 9 maja jakimś dronem. No Więc i może Rosjanie się po jakiś któryś, wiesz, nie? No bo niekoniecznie Ukrainie. Ale tam jeszcze ma być napis Sława Ukrainie bodajże. No, test był bez napisu, nie? Ale Może by- był, Jedno tylko jest nie pewne, wiesz, słuchajcie, wiedzieli telewizji. sam system bezpieczeństwa, który tam oni popakowywali, te pancery i tak dalej, jest nie do użycia w skali tego obszaru. No bo bez przesady, no nie ma 100% zestrzelenia po trafieniu jednym pociskiem, to raz. Więc gdyby to uruchomili, to tam byłaby jadka po wszystkich powiedzmy zabytkach i tak dalej. Jakby spróbowali odpalać tymi swoimi pociskami, to też diabli go wiedzą, czy ten pocisk, powiedzmy taki mały samolot by przechwycił tę maszynę, jak szybko by to było skuteczne. Jeżeli nie, no to znowu co, wokół Kremla latają rakiety. No, zrobili pokazówkę, teraz zrobili ten dron, który właściwie przeczy temu, no, coś kompletnie się nie spina i rzeczywiście, zobaczcie, to jest niesamowite, że Rosjanie nie łyknęli tego, że tak naprawdę to jest taki ubaw, no ja na miejscu Kijowa wrzuciłbym w tym momencie w ramach dezinfo powiedzmy taki tekst pod tytułem, że szanowni prawda, lokatorzy Kremla, my w odróżnieniu od bandyckiego kraju nie strzelamy do zabytków, nawet jeżeli od czasu do czasu bywa tam zbrodniarz wojenny. Ale Tyle. Ukraina zrepostowała to w odpowiedni sposób, bo powiedziała, czy przekazała informację, że pewnie w Rosji są ugrupowania, które nie zgadzają się z polityką Kremla, tak? Więc szukajcie u siebie. Tak, szukajcie u Przeciągnęła siebie. po klatce i...
Ale wiesz co, mi się to akurat wydaje najbardziej prawdopodobne, że to były jakieś rozrywki właśnie wewnętrzne rosyjskie. Ale no to jest Ale oczywiście zobacz, że nikt dywagacja. nagle nie wypada przez okno na razie. O, właśnie. Na Tak razie, samo, wiesz, tak, na sa- razie. tak, nie? tak samo, słuchajcie, no po czymś takim ochrona Kremla, no sorki, ale powinna być, delikatnie mówiąc, wymieniona. Poza Ale tym tego jeszcze nie wiemy, jedna rzecz. co się dzieje, bo to 24 godziny, może ktoś wyleciał, a informacje będą za kilka dni, nie? Będą trochę później. Słuchaj, No to poza tak. tym jeszcze jedno. Zastanawiałem się, jeżeli to wszystko dzieje się przypadkiem, to jak do licha szybko można sobie wyjść na ten dach na Pałacu Senackim? Bo sorki, Tak, to jest nie jest- dobre pytanie, bo to trzeba nie gdzieś jest- znaleźć klucze, przebiec Po pierwsze, ileś, nie? po pierwsze, Nie, ale po pierwsze poczekaj, to musisz poczekaj. mieć prawo, po drugie musisz przejść te systemy zabezpieczeń, po trzecie, sorry, ale to nie jest drabinka taka sobie, więc No. na dach wychodzi się z wnętrza kopuły, więc trzeba wejść tam, no to nie jest 5 minut. Trzeba iść Dwóch po jakieś gości. klucze, bo to musi być zamknięte. No oczywiście, żeby że nie tak, bo to było wszystko tego. przecież to są systemy alarmowe. Nie zgadzam się z wami. Znając jak gdyby Rosjan, to tych dwóch gości, co tam się wspięło, no to była ochrona moim zdaniem. Tak? Bo No to było... była ochrona, no ale wytłumacz mi, Ale- jak szybko ochrona może wejść na czubek, powiedzmy, dachu Pałacu Ktoś im, wiesz Senackiego w co, środku nocy. rozkazał, wiesz, w stylu smatriałeś to tam i... Poczekaj, ale czas. No, Ty musisz wyjść z dołu, przecież nie siedzisz nie. tam. Musisz wejść, musisz zdobyć, to nie są klucze, które wiszą sobie w dowolnym Moim zdaniem miejscu. mają przy sobie. Nie, Ale nie. słuchajcie, ale nie wydaje wam się Żeby w wyjść ogóle... na dach? Ale po co? Nie wydaje wam się w ogóle dziwne, że, No że w momencie, kiedy Tak mi się nadlatuje wydaje. dron, dwójka osób jest na drabinkach przy kopule i przy fladze, o tej porze, to co oni tam będą robić? Poprawiać No ale- flagę, bo się źle ułożyła? To ale poczekajcie, jeżeli to jest prowokacja Kremla, to tym bardziej się to nie klei. Na zasadzie co? Kręcimy i potem pokazujemy, jak dwóch kolesi schodzi, czy tam gdzieś czatuje Raczej na ich tym wysłali, dachu. żeby pożar duży nie wybuchł. Jeżeli to miało rzeczywiście zrobić boom i trochę pobłyskać, no to gdyby zaczęła się ta kopuła jarać, no to byłby ból. Więc No ale ich po wiesz, po co prostu ich wysłali. pokazywali, nie? Nie no, ale Dobra. poczekaj, no, kamery były takie, że naprawdę gdyby ludzie się nie... No, głupota ludzka nie zna granic, po prostu filmowali no. sobie, ale obstawiam, że chodziło też o zabezpieczenie, no bo jeżeli by rzeczywiście jakimś cudem wyszło te ładne kabum, które tam się zrobiło, takie na tle flagi i tak dalej, i jednak trochę tego opadło na ten dach i zaczęło się to palić, no to siłą rzeczy, gdyby naprawdę to miało jeszcze potrwać, gdyby oni to zdobyli, coś, mogłoby się zdarzyć, że zaczęłoby się jarać coś, ewentualnie z flagą i tak dalej. No widok płonącej kopuły na Kremlu nie byłby już aż tak fajny. Ale Więc mogli ich tam wysłać po prostu, żeby rzeczywiście ubezpieczali. A oczywiście być może ujęcia mogły być z innej strony. A ta kamera, no przecież nie policzysz wszystkich kamer. Było kilka ujęć z drugiej strony i one nie pokazywały tego, bo z kolei one właśnie skupiły się na tej drugiej stronie, gdzie tam potem płonęło to przez chwilkę. No jest to sytuacja kompletnie rozjechana, jak zwykle u nich wszystko miało być ładnie, ale wyszło jak zawsze. u mnie pojawił się na Twitterze taka teza, że to był challenge o flagę. Kto pierwszy zdobędzie, wiesz, i Każdy flag? Okej. tak, że tych dwóch tam się wspięło, żeby zdobyć tą flagę, nie? Tak jak są te zawody. No i ci z dronów też, no i się okazało, że wyszło jak wyszło. No wszystko jest możliwe. Dobra, słuchajcie, to co? Przechodzimy Ale ładne do to następnego było. To jedno jest pewne. tematu. Tak, no ładne było dla mnie cały czas, jak gdyby, jeżeli to reżim zrobił, to jeszcze bardziej, wiesz, też no pokazuje taką nieudolność, tak robisz taką prowokację, no, którą nikt nie łyka. To jest właśnie ciekawe, bo jeżeli oni to zaprogramowali, To zaplanowali, jakieś mega by- słabe. no to tak, to w tym momencie ktoś powinien wypaść z okna nie? Za to, że to Jeżeli wyszło to jak jest, wiesz, wyszło. prowokacja, że tak, no to mogliby jakieś, nie wiem, fajerwerki, żeby wybuchła, że ten Putin gdzieś na przykład, nie wiem, zraniony, ale faktycznie nie zraniony. Gdzieś Na zdjęcie ze noszach, szpitala, nie? Ledwie na noszach, żyje, wiesz. tak. No tak, żeby to było jakieś faktycznie naszego prezydenta, ale on wyszedł, Dramatyzmu to jest zabrakło. żelazny, no nie, no tutaj był w Nie no, jakimś był tam schronie. dramatyzm. Pomyśl Wszyscy sobie, wiedzieli, musieli że zrobić w siedzi nocy, w tym żeby było schronie. widać błysk. No nie, no proszę cię. Pomyśl sobie, jeżeli naprawdę Nie. mieli zrobić akcję, w której mieli to wszystko ukryć, to w ciągu dnia myślę, że byłoby im łatwiej.
operować. No, okej. Więcej ludzi i tak dalej. To byłby efekt także propagandowy, bo ludzie, którzy są na Placu Czerwonym, by widzieli coś, co lata, to rzeczywiście byłoby z taką przebitką. No tutaj tu miało być ciemno, no bo on musiał zrobić kabum. No. Tak, ale zobacz jeszcze jedną rzecz, bo jest ta druga część, która nie wierzy, że to jest właśnie, nie jest ta szydera i że to jest prowokacja i że nie potrafimy i tak dalej, i która się z tego nie śmieje i która jest trochę tak, znaczy wiesz, to jest ta część, która mówi, że no ten kraj jest z tego gówna i patyków, nie? Czyli nawet, no i ona jest spora, tak? Nawet I ci fałszywa turbo- flaga wyszła tak jak operacja specjalna, nie? Tak, tak, no wiesz, że nic nie potrafimy zrobić, nie? Niezależnie czy to jest właśnie fałszywa flaga, czy to a jeżeli to są Ukraińcy, no to jeszcze gorzej, czyli co, oni mogą sobie dowolnie latać dronami nad Kremlem. Nie, i- przede wszystkim i tam jest robić Sow, który fajerwerki. siedzi sobie w Moskwie i No. robi co chce. No wiesz, no to mogą wszystko, tak? No to może już się poddajmy, nie? No bo to A ja to mam wiesz, do mniej was więcej pytanie taki- takie ważne na zakończenie przekaz. tego wątku. Odbędzie się parada, czy nie? Jak myślicie? Odbędzie się. Stawiam na 51%, że się nie odbędzie. O, Odbędzie się. To jest honor Rosjan, także musi. Dałem No i- tylko 51, ale jeszcze jej forma to zależy. A moim to zdaniem się odbędzie. Musi się. Odbędzie się. Pytanie tylko, w którym miejscu, jak długo będzie siedział Putin? Czy rzeczywiście, czy ten jego sobowtór, czy tam cokolwiek tam będzie się działo, ale ja bym stawiał właśnie na to, że ten cały cyrk był zrobiony po to, by pokazać, że Putin to jednak jest twardzie. A może Czyli jest on to tam zrobione siądzie jako po- wymówka, żeby go nie było publicznie? Może być, ale wtedy, no to sorry, to znaczy, że się ugiął. To jeszcze gorzej. nie, Jeszcze będzie. gorzej. Będzie miał będzie. grill założony taki specjalnie, żeby mu nic na głowę nie spadło. Nie, no będzie sobowtór, tak, a więc to jak gdyby Albo nic w mu klatce grozi, go będą no. pokazywać. Możemy pożartować, ale nie, będzie. To jest, dla Rosjan to jest ikona i jedno to znaczy sama parada, a druga no to jest Putin, który jest dla nich, jak tu pan profesor mówił, jak nie zadaje się pytań, no to nie trzeba drążyć i nie trzeba odpowiadać, ale dla Rosjan to jest ikona, tak? To jest ojciec narodu, który ich prowadzi teraz. Od ponad 20 lat zresztą. No nie wiem. No Ale patrząc na słusznie ten zadają trend, to- pytanie, co miałoby na tej paradzie jechać, no bo trochę No, tego sprzętu im Z brakuje. tego co widziałem, to widziałem muzealny sprzęt powyciągany z okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej już. Nie, Od no razu są na te- front. Poczekaj. Nie, Tak, no, od razu są, na Edycją front. 41. poczekajcie. Są te czołgi, przecież armata, tak, które na pewno, one są podobno tylko na defiladę niektóre. Ale podobno Jak miały patrzę. iść na front, tak? Ale Podobno nie około- są, no właśnie, około tylko one się 3 nadają, do 5 wiesz, sztuk no, jest na na defiladę. froncie i prowadzi działania bardziej dystansowe, wykorzystując swoją armatę. Nie biorą udziału w szturmie. No. Nie, ale podobno jest kilka, które coś tam im brakuje, ale jeżdżą i one się nadają, nie, no gdzieś Znaczy mogą to czytałem. być tak zwane z miękkim pancerzem, czyli nie z pancerzem No, na specjalnym przykład. jeszcze, te, które były prototypowe i tak dalej. I bez Paweł- wyposażenia, wiesz. No. Pawle, mi się przypomina taki materiał, jak złapali Ale Rosjanina, ładnie to wygląda. który tłumaczył Ukraińcom, dlaczego się nie wycofali z czołgami, więc i powiedział im, że mają czołgi, które tylko strzelają, a te, które nie strzelają, to za to jeżdżą, więc wiesz, no możesz sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego masz Albo. armatę. Tak, Martin, ale pamiętasz, że na samym początku była przecież chyba ze 2 czy 3 wtopy, kiedy Ukraińcy rzeczywiście tam pod Kijowem dopadli i rozwalili te czołgi, które miały te wstążeczki Świętego Jerzego, czyli były sparadne. tak. I tak. to też tak dosyć solidnie. To nawet napsuło były krwi. pokazywane zdjęcia, że te I czołgi mundury brały mieli udział. galowe ze sobą. Tak, że Tak, że były oni nawet mieli- czołgi, które brały udział w paradzie, prawda, zwycięstwa. A to ja mam jeszcze jedno Dokładnie. pytanie do was, bo w zeszłym roku chyba z tego co pamiętam nie było na paradzie pokazów lotniczych. No i przy tej ilości obrony przeciwlotniczej, jaka tam jest już, to myślę, że będą się bali. No. Myślę, że też nie będzie. No Za raczej z dużo, tego nie, zrezygnować. nie, to jest za duże niebezpieczeństwo jednak. Nie No tak, potrzeba. no bo wtedy jeżeli latają oni i puści się drony, no to się wszystko miesza, nie? Dla takiej OPL-ki. Dobrze myślę? No Że ciężko to można będzie sobie- rozróżnić swój. Trochę No. tak. O Znaczy, ile- no masz ten, ale no. no nie drony, tak? Wiesz, Mhm. no bo co innego jak masz włączone te swój obcy, no ale to nie nad Moskwą, no nie tak, nie?
Czyli Dobra. na pewno będzie okrojone. Ale Okej. słuchajcie, ja mam dla was ładny obrazek, bo jak jesteśmy przy jakichś ładnych rzeczach, to mam takie obrazki różne. Może pokażę. O. Ładnie zawsze. Mm. O, jakieś liczby. Spadło, ale nie widać gdzie spadło. Aj, zepsułem, no. Daleko spadło. Jest 35 za megawattogodzinę, tak? Gaz, w sensie cena gazu. Cena gazu. Mamy dzisiaj, słuchajcie, rekord. Tak, jeżeli chodzi o Europę. No i można powiedzieć rosyjski gaz, no bo tutaj to, co chciałem wam pokazać, no to właśnie notowania rosyjskiego gazu, no które szorują po dnie. No i na razie wszystko się zapowiada, że jeszcze te rekordy są przed nimi. Że to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeżeli No to chodzi co niektórzy moi koledzy gaz. trochę jeszcze poczekają sobie. No poczekałem, wiesz, ja kiedyś, przyznaję się, odbicie. nawet myślałem, że to się wypłaszczy i coś się zmieni, natomiast no teraz wszystko wskazuje, że przez to, że mamy dosyć dużo tych kontraktów long-termowych, mamy dużo tego gazu, który jest sprowadzany, no mamy jednak tą wiosnę, no i chyba mamy zapełnianie coraz... zbiorników się zaczyna, prawda? Więc Ja wam powiem, bo Tak. ja przygotowałem sobie, bo O. dzisiaj pisałem. Ja widziałem Będziesz, ładny będziesz, obrazek, masz. u Mateusza widziałem ładny obrazek, to na co wszyscy czekają, czyli zakręcanie, tak? Tak, przez leniwca, nie? Słuchajcie, odnośnie zapełnienia gazu, bo dzisiaj sobie pisałem taki materiał i No zapełniamy. Może bez Śre- Polski na razie, ale Średnia niedługo my też. europejska zapełnienia to jest w tym momencie 60%. tak, Więc to na jest- ten moment dużo. sporo. Jest to bardzo dużo i tak naprawdę do zapełnienia do 90% do 1 listopada, czyli tam do okresu, można powiedzieć, grzewczego, brakuje nam 30,5 miliarda metrów sześciennych. To wcale nie jest tak dużo. To zrobimy to na spokojnie jako Europa i stąd te ceny na rynkach gazu, no bo po prostu nie ma takiego zapotrzebowania. Przestawiliśmy się, pogoda była bardzo sympatyczna, bo 2 stopnie cieplej chyba styczeń niż w zeszłym, czy niż w przeciągu średniej z 10 lat, więc zużycie było niskie, wprowadzone zostały te całe projekty oszczędzania gazu, no i rozbudowują się te terminale, nie? No i wieje, zapomniałeś. I wieje, właśnie. Wieje, Tak, wieje. tak. Wieje. Tutaj tylko delikatnie poruszymy temat Dobrze, OZE, że jednak w Europie no, ta transformacja pokazuje swoje pierwsze pozytywne efekty, takie już namacalne, że gdy wieje, no to te farmy wiatrowe rozłożone gdzieś po całej Europie i te panele słoneczne powodują, że mamy mniejsze zapotrzebowanie na gaz niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nie? Ale wiesz co, wróćmy jeszcze do tego wykresu, bo nie wiem, czy to widać. To chyba widać. Spadło do 35, tylko tego dołu nie widać. Ale słuchajcie, tu widać ten pik, 350, czyli słuchajcie, 350. spadliśmy dokładnie 10-krotnie od szczytu. Tak. No. To jest wspaniała informacja. Ja mam dla was drugą wspaniałą informację, bo Znaczy tak samo dla Norwegów i całej reszty jest wspaniałe? A czy myślę, że dla Rosjan na pewno nie. Nie tego się spodziewał sam Miedwiediew przecież. Co, no dla sprzedawców gazu nie jest to dobra informacja, oczywiście, tak? Ale pamiętaj, Norwegowie poczekaj. podpisali kontrakty długoterminowe. Tak jest. Amerykanie tak jest. też oferują długoterminowe kontrakty. Tak jest, no ale wiesz, Norwedzy podpisali w tym najlepszym momencie dla siebie, czyli wiesz, z Niemcami, z Polską i z innymi krajami w momencie, kiedy właśnie tam było te 350, tak, no może trochę mniej. Nie, więc w tym momencie oni sobie wpisali część na przykład na fiksie, część na indeksie i mają takie kontrakty typowo savingowe, że zanim to spadną im te dochody, to musi minąć kilka miesięcy, żeby ta cena była niska, no bo wtedy oni biorą tą średnią z kilku miesięcy. Czyli to bije na krótkie, tak? Wszystkie. Tak, ta cena. Tak. No i teraz, no i właśnie to jest też jak gdyby element, dlaczego ta cena jest też niska, no bo dużo jest właśnie w Europie kontraktów długoterminowych, a więc jest małe zapotrzebowanie na gaz w spocie, tak? Bo nikt nie chce kupować, bo ma już zakontraktowane, nie? A skoro A magazyny prawie pełne. ma magazyny pełne, no to kto kupi gaz?
No ja bym kupił, no ale już mam, wiesz, już mam w magazynie, już kupiłem wcześniej. No to co mam kupić, nie? A Mogę nawet kupić jeżeli mam troszeczkę, pusty nie? magazyn, w sensie 60%, no to mam zakontraktowane, że dobiję do 100, więc nie będę Tak, miał i gdzie go po składować. innej cenie, nie? A więc nie Mhm. mogę teraz nagle w spocie powiedzieć, dobra, to ja jednak chcę, no coś tam kupię w tym spocie, ale mało. No i to jest właśnie to, co ja kiedyś wtedy pisałem, ktoś może odnaleźć, bo wszyscy krzyczeli na ten biedny PNIK i Gaz System, że no czemu kupujemy tak, nie robimy long termów i tak dalej. Tu opozycja dosyć mocno krzyczała, część rządowa być może też, nie chcę teraz tutaj, żeby rozgorzał jakiś spór polityczny, natomiast no było przede wszystkim media, tak, i to te głównego nurtu, no krzyczały, że nie można kupować w spocie, bo nie wiadomo, czy w ogóle ten gaz będzie dostępny i tak dalej, trzeba podpisywać długoterminowe kontrakty, a wtedy chcieliśmy, żeby przynajmniej 25-20% było w spocie i wtedy wszyscy mówili, że nie może tak być i tak dalej, nie? I media bardzo mocno podgrzewały tą atmosferę, Paweł, a niepotrzebnie. ten spadek będzie też na LNG, czy nie? Tak, to jest to samo z grubsza. To jest pełny. Nie, LPG, Tak, sorry. tak. A, LPG, nie, na LPG to jest w ogóle jak gdyby... to jest zupełnie co innego, inny rynek. Tak, na LPG to jest zupełnie inna sytuacja, bo tam mamy taką sinusoidę, tak? Z LPG jest jak gdyby ten problem, że w dużej mierze korzystamy z tego rosyjskiego, nie? Czyli Katarczycy teraz też na krótkich dostają po nosie. Tak, natomiast no mówię, z LPG jest sprawa bardziej skomplikowana, bo tak naprawdę jeszcze jeżeli chodzi o LPG, no to Rosjanie no mogą na ten moment wysyłać to w dużej mierze LPG głównie na Europę i zresztą tak robią nadal. Zobaczymy, jeżeli byśmy się odcięli od tego, na razie się nie zanosi, no to Rosjanie są ugotowani też, tak samo jak na gazie, no bo teraz powiedzmy, co to oznacza. Oznacza to, słuchajcie, że oni sobie kalkulowali tą cenę 10-krotnie wyższą, ale nawet jeżeli nie 10-krotnie wyższą, to we wszystkich tych swoich powiedzmy sprawozdaniach, jakichś prognozach, no to mieli, że ten gaz będzie na przykład 5-krotnie wyższy niż teraz, czy 3-krotnie, no nie wiem, tak? On jest w Nie? tym momencie najniżej od 21 miesięcy. No. Czyli gdzieś to jest Od bardzo niska... covidowego tego, nie? Tak, Bo wie, tak. on już wrócił, Czyli był na w pewno 2000... nie obliczyli sobie tego. Nie mieli szans wyliczyć No nie, tej, nikt nie miał, tej wiesz ceny co, no aż taki mądry to chyba nikt nie był na świecie. Było oczywiście kilka osób, które przewidywały, że to zacznie spadać, natomiast, że to spadnie aż do 36 w tak krótkim czasie, czy tam 35, w 2018 była cena, pamiętam, we wrześniu 2018 $36, a teraz mamy $35, nie? To ja wrzucę jeszcze jeden element, który Oczywiście dodatkowo było też zabije. niżej potem, bo było tam poniżej 20 nawet, nie? Ale idziemy, teraz trend jest taki, że no nie wiem, tam nie to, że sky jest limitem, ale chyba hell is the limit, tak? No bo... Dobra, Chyba tak. to ja dorzucam jeszcze coś na górę, żeby zrobić się jeszcze zamykam. bardziej spektakularnie. 2000 tych widzów mamy. No to świetnie, to 2000 ludzi będzie słuchało, myślę, że im się to spodoba. Rosyjski gaz do Europy dostarczał Gazprom, nie? I był potężną firmą, reklamy wszędzie, Liga Mistrzów i tak dalej, kluby piłkarskie. Gaz sprzedawany do Europy przed pandemią dostarczali w ilości między 150 a 177, 180 miliardów metrów sześciennych rocznie. Paweł, prawda? Z Turcją 180. Tak. Bez Turcji 155. Dokładnie. Wiecie, ile zapowiada się w tym roku, że będą wysyłać do Europy? 57? Widziałem nitkę. Nie, ale No. blisko. mniej. Około 30 miliardów. Czyli Austria? Nie. Nie, zostało. No tylko- dobrze dobrze mówisz. Austriacy. Tak. Węgry, Węgry, Austriacy, Węgry, Słowacy, Austria. Czesi. Ale wyobraźcie sobie tą skalę, nie? Ze 180 na 30 i z ceny 350 na 35. Ale poczekaj, liczysz to z Turcją? Bo to No jest jak tak, gdyby bo kluczowe. tam jest w tym roku do Turcji będzie 8 razy mniej dostarczane gazu. Z tego, co gdzieś tam przeczytałem. No tu bym, wiesz co, polemizował. Dobra, czy to Mhm. będzie, bo Turcja powinna wziąć tak 20-25. No Mhm. zobaczymy, bo u nich jest ten problem po tym trzęsieniu, tak? Bo oni Tak. muszą,
nie to, że oni nie chcą, tylko no, ta gospodarka trochę ucierpiała. No Problemy i, techniczne, nie? tak, i mają raz techniczne, drugi nie mają takiego zapotrzebowania, a więc oni nie oszczędzają tak jak Europa, tylko po prostu mają problemy, tak? I dlatego będą kontraktować mniej też. To wyobraźcie sobie, jaka to jest różnica w kwocie, nie? 10 razy tańszy i 6 razy mniej. No to można sobie to wszystko ładnie Ja zliczyć. szacowałem, że Będą mieli na jeden telebim na mistrza. Poczekaj. Nie Ja będą szacowałem, mieli na papier toaletowy w biurowcu. że im braknie 120 tych miliardów metrów, a ty Tak. mówisz, że aż 150. No zobaczymy. No ale coś pomiędzy 120-150 to bym tak... Miliardów, które produkują i Mhm. których nie mają za bardzo gdzie sprzedać i są zmuszeni ograniczyć wydobycie. Jeżeli będą zamykać te szyby gazowe, no to wiecie, to jest Amba Fatima, tak jak tytuł naszego odcinka, albo po prostu będą palić. Ale to poczekaj. No ale 150 miliardów trochę ciężko sprawdzić. No to wróćmy do danych, no bo mamy dane za pierwszy kwartał Tak. i nie wiem, czy widziałeś znowuż te dane, które są na ekonomiarosji.pl. Tam mówimy o tym, Komiersant podał, że Gazprom w pierwszym kwartale już obciął o 17-18% produkcję. Tak, Ale tak, zakręca, tak. czy po prostu Zamyka. po prostu te najsłabsze już ujęcia z pól zamyka na amen, Tak, tak? Bo to, tak, ja znaczy, wiesz, to ma tak, tylko sens. tak. To ja Ale dodam ja dzisiaj- kolejną dane też z ekonomii Rosji, bo też tam napisałem, Tak. że w samym kwietniu chyba znowu o kolejne 10. Tak. Tak. Znaczy nie, Gazprom o 17, całość o 10, bo tam Nowatek troszeczkę ratuje sytuację i to LNG. Okej, dobra. Tak, No w Gazprom każdym bądź cały razie czas, no. jest tragedia i to jest taka No, jest tragedia, tragedia. że no epicka tragedia. A przypomnijmy jeszcze jedną rzecz. Na koniec roku 2022 zysk Gazpromu spadł o 75%. I teraz pamiętacie, że Rosja nie publikuje danych o ropie. A Gazprom nie publikuje o gazie. I swoich danych nie publikuje, żeby nie denerwować nikogo. Żeby nie ten... Tak. A więc no. nie wiemy, jakie oni mają na ten moment za pierwszy kwartał dane. Być może ktoś kiedyś tam przypadkiem powie. No wiemy to, bo Komiersant jak gdyby to samemu sobie wyliczył, bo Gazprom jak gdyby odmówił tutaj, tak, potwierdzenia tego. A więc oni gdzieś tam te dane wyciągnęli. Zresztą no, to nie było tajemnicą, tak, bo sam Nowak mówił, że no, gaz będą przykręcać, tak, jeżeli chodzi o produkcję, no bo no, tego nie da się zmagazynować, no bo albo można, to mówiliśmy, w zeszłym roku oni palili 30% gazu, nie? No w Produkcji tym swojej. roku, tak, produkcji, no, żeby nie palić, no bo to jest trochę bez sensu. I ekologowie nie krzyczeli, przypomnijmy. No nie, chyba. Przynajmniej ci, co na wolności byli. W każdym bądź razie, no w tym roku oni od razu, jak gdyby w styczniu zaczęli zamykać, no i ten proces trwa. Zobaczymy, ile na koniec roku, bo wiecie, bo to jest to, do czego się gdzieś tam przyznają, a ile może się okazać, że faktycznie zostało zamkniętych, tego nie To wiemy. jest tego jest powrotnie, bo to jest klucz. Masz te bezpowrotne i teoretycznie Trudno powrotne. stwierdzić, Natomiast... wiesz, nie mamy danych niestety dokładnie. A, no które tak, jakie szyby wiesz, zamykają, jakie pola. Tak, znaczy na pewno jest problem na Sachalinie, no ale to wiemy. Tak, no proszę. Ja bym chciał dorzucić informację z dzisiaj, bo zdarzyło mi się rozmawiać z kimś, kto świeżo właśnie tam był i ma bieżące kontakty i nawet jak tam był, to też do mnie się odzywał. Usłyszałem, że tak. Na Dalekim Wschodzie i Władywostok produkcja idzie na całą parę. Ja mówię, mój drogi, niestety, Sachalin i tamte rejony mają problemy z produkcją. Nie, ale oni mi pokazywali na mapie, gdzie w tej chwili co jeszcze wystarczy, że oni dosłownie lekko grzebną w ziemi, kopną 2 razy koparką i tam od razu ropa wybija. Ja mówię, no chętnie bym Ale to o zobaczył. gazie mówimy, ej. Tak, ale wiesz, okej. oni traktują to razem, Rosjanie w tym momencie, nie? Okej. I Okej. kompletnie inna bajka, kompletnie cały czas jest zafiksowane to wszystko propagandą, że oni są w każdej chwili w stanie taką produkcję włączyć, że nam się to w głowie nie mieści, a my tutaj tylko serwujemy intensywnie propagandę. Ale dał mi jeszcze jedną ciekawostkę, że biznes, bo mówi się o odejściu od dolara, że będą próbowali zrobić Chińczycy i oni wszystko, żeby przejść na tego juana cyfrowego, ale jest handel, który się odbywa tylko w dolarach i w euro. Handel dotyczący handlu jeńcami.
Opowiedział mi, w którym hotelu, nie mogę powiedzieć, gdzie był, w kilku miastach i wszędzie byli ludzie. Gruzini, którzy organizowali wymiany jeńców w zależności od stopnia, taka Maćku, była to cena. wróćmy do tematu po gazie, bo to będzie pewnie Dobrze, to osobna powiemy opowieść. sobie. Dobra. Ale to i jedno pytanie, no bo jak wy szacujecie, no bo moim zdaniem no, sytuacja, jeżeli chodzi o Gazprom, no jest jakaś tragiczna, fatalna. Czekam tylko informacji, że no nie wiem, co tam się może wydarzyć, bo oni Ja nic się nie zastanawiam, publikują. czy dokładają do interesu teraz, bo przecież koszty stałe mogą być wyższe Muszą. niż sprzedać. Nie? Muszą, bo wiesz, oni mieli rozbudowane różnego rodzaju. Pamiętaj, że oprócz tego my tam się, wiesz, fascynujemy tam Ligą Mistrzów i tak dalej, ale oni dotowali na przykład jakieś takie lokalne kluby, klubiki, kulturę, wiesz, takich sporo takich rzeczy, wiesz, ten Gazprom to tam był. No cała liga rosyjska, nie? To też, wiesz... Tak, ale mówię kluby, klubiki, takie też jakieś kulturalne rzeczy, oni no bardzo dużo, wiesz, pompowali różnego rodzaju kasy. Pamiętaj, że to był numer 1 albo numer 2, jeżeli chodzi o najlepszego pracodawcę. Bardzo wysoko do tej pory płacili. A nie była to największa firma w Rosji ogólnie? Największa nie w tym momencie. Znaczy zależy jak tam patrzysz, ogólnie nie, bo jak patrzysz na kapitalizację, no to Sberbank, nie? Mhm. Na pewno największy. No ale powiedzmy jedna z bardziej bogatych, no wszystko tam jak gdyby grało, nie? No bo ten gaz do tej Europy leciał, no to czemu miało nie grać? Niemcy To był kupowali biznes i idealny, nie? To był utrzymywali biznes idealny. ten Gazprom, zresztą wiesz, no pamiętajmy kto zasiadał, tak? Jaki niemiecki polityk zasiadał i nie tylko on, ale wielu innych niemieckich, austriackich polityków było tam mocno związanych z Gazpromem. No i teraz to się wszystko kończy, no bo to musi, to wiesz, tych kosztów nie da się utrzymać na takim poziomie, trzeba to wszystko restrukturyzować, żeby w ogóle przetrwać. No chyba, że będzie się czekało, chyba, że oni czekają, aż państwo tam dorzuci, nie? Ja właśnie pytanie, chciałem czego? wrzucić tu jedną piłeczkę, że tak naprawdę rząd rosyjski zakładał sobie, że w sytuacji kryzysu to te firmy gazowe i firmy eksportujące pomagać. ropę będą pomagać państwu. Tak. A tu przez swoją głupotę i właściwie, bo Gazprom sam odciął rynek europejski, nie? To nie myśmy się odcięli, to oni nas powyłączali w pierwszej kolejności, nie? Więc oni sobie strzelili w obie stopy i teraz Wiesz co, no jest tu odwrócona myślę, że ta, nie? Wołodia, wiesz, to, że Gazprom to Tak, raczej... Wołodia tak, im kazał no. i koniec. No, dla mnie to jest tożsame, nie? Gazprom, Wołodia, no przecież to jest wszystko jego, nie? On tam decyduje o wszystkim. Ale jesteście w stanie wyliczyć na podstawie tych spadków, na przykład potencjalny spadek tego podatku odprowadzanego przez Gazprom, już nie przy wyliczeniu w ogóle tych księżycowych stawek, tak jak przy ropie. Tak, jesteśmy, Ile to on został może być? zwolniony. Teraz Tak, z bo metru. on nie dawał rady. Tam No. brakowało już na funkcjonowanie normalne, więc musieli się wycofać. Czyli tak naprawdę cały ten, jeżeli sprzed 2-3 lat zobaczymy stawki, jakie Gazprom wprowadzał, to w zasadzie to już jest zero, jeżeli chodzi o budżet Rosji. Tak, a nawet może być minus. Nie? Nie, wiesz, coś Nie, tam za się- chwilę nie, może no, ale być to jest dotowanie. Tak. to nie jest coś, co może wpłynąć im za chwilę, tylko po prostu tę część aktywów winien musieli zdjąć. Tak, bo jeszcze wiesz co, jeszcze o jednej rzeczy trzeba powiedzieć, że w 2022 właśnie Gazprom dostał taki ekstramet podatek, że musiał płacić dodatkowe i to było, wiesz, no kilka miliardów dolarów, dodatkowe wpływy do budżetu. Za poprzedni rok jeszcze. W poprzednim roku, nie? No bo wiesz, no wtedy się wydawało, że przecież jest super, nie? No ten gaz po 350, tak, nie? No to przecież no trzeba ich tam złupić i niech się podzielą tutaj z państwem. No a potem jak ten Nord Stream został Rosjanom wysadzony, no to wszystko już się mi tam, wiesz, do końca posypało, no i potem te oszczędności, najbardziej tak naprawdę to Gazprom dostał przez te oszczędności Europy, wydaje się, bo teraz okazuje się, że Europa, są takie wyliczenia, że znowuż się szacuje, że tego gazu, pomimo że zostało oszczędzonych 17%, to są wyliczenia, że w tym roku będzie następne 15-17%. Czyli w przeciągu 2 lat może się okazać, że ponad 30% mamy zmniejszoną ilość gazu. Czyli to, co się nie dało według Niemców zrobić i to wymagało 10 lat, okazało się, że w 2 lata pyknęliśmy na luzie. Oczywiście są pewne koszty, natomiast no, nie wydaje się, że to było takie mission impossible, tak?
No to I jest teraz jeszcze wprowadzenie mamy, nowoczesnej technologii na szeroką skalę, nie? I próba zamiany źródeł Znaczy, tych, nie? tak, wiesz co, no różne podejście. W dużej mierze też, wiesz, no grało to, że ten gaz po prostu był drogi, nie? Jak był drogi, no to ludzie to oszczędzali, nie? Jeżeli miałeś firmę i miałeś do wyboru palić nawet węglem a gazem, no to niektórzy wybierali węglem, a więc no niekoniecznie to były takie ekologiczne rozwiązania zawsze, to też sobie powiedzmy, szczególnie w Niemczech, czy na przykład olejem opałowym i tak dalej, i tak dalej. No niemniej teraz jest pytanie, tutaj się pojawiło, jak gdzieś mi ono uciekło, co z płomieniem, słuchajcie, kapitanie, co będzie z płomieniem? Ale którym płomieniem? No jak się nazywa ich ta formacja? Źle To jest powiedziałem? potok, płomień A, i no dobrze pochodnia. mówię. No, To dobrze są mówię. Grupy paramilitarne. trzy grupy PMC. Gazpromu. Potok, Tak. No. Marcin, obstawiam, że właśnie zaczęli ich Pominąłeś redukcję jeszcze na froncie. Patriota. A to o Patriocie nie znam. Wiem, że jest potok, płomień i jeszcze jeden płomyk. O. Płomyk, okej. Generalnie Ale co, na te płomienie będzie kasa, myślicie? Ja coś państwowe No, Ale, Koniec, ale koniec, komu koniec, no. chciał je wypłacić, jak zginą? I pytanie, jak skonstruowana jest umowa między powiedzmy firmą a nimi, bo na skargę do władz Gazpromu gratis jak paliwo do zostali krematorium. potraktowani przez Wagnera, nie było żadnej odpowiedzi, więc czego się No spodziewać? właśnie, oni nie dostają amunicji, a Wagner im nie pozwala się wycofać z linii frontu. Więc tak naprawdę jest redukcja kosztów w tym momencie na dużą skalę, nie? do tego Tak nie ma właśnie wypłacanych wygląda odszkodowań cięcie- dzięki temu. Tak. No. Do tego jeszcze i tutaj to się akurat dzieje, zdaje się, po obydwu stronach potrafią być czyszczone konta bankowe tych, którzy zginęli. Tak, bo to dzisiaj zarówno w informacja Rosji- z Ukrainy. I ktoś zobaczył to samo i zaczął to robić na Ukrainie. I teraz tylko, że Ukraińcy zrobią z tym porządek, uważam, bo tego nie przepuszczą. I przypomnę, informacja z tamtego tygodnia, no nie mówiliśmy o tym w czwartek, bo wtedy tego nie wiedziałem. Podwyższono górną granicę wieku poborowego do 65 z 60 lat i dolną z 18 obniżono do 16. Jest jakiś problem, jeżeli chodzi o zapełnianie formowanych jednostek i jednostek tyłowych, logistyki i tak dalej ludźmi w Ukrainie w chwili obecnej. Mhm. Także jest problem. To co, słuchajcie, to następny obrazek, chcecie zobaczyć? No Też dawaj. mi przygotowałem taki, nie wiem jak się będzie skalował. Też spadkowy? Jeszcze raz co? Też spadkowy? Tylko takie omawiamy. Tylko takie mam dzisiaj. No ja się zgadzam z tym, że korupcja w Moskowii, w Moskali to czwarty front wojny, to prawda. Tutaj Ups. mamy jeszcze O, piękny. how Już sweet. piątka. Tak, już Wow. mamy piątkę i jest szansa, że nawet na moskiewskiej giełdzie będzie 4. A co to oznacza, że mamy 53 na moskiewskiej? To jest rynek wewnętrzny głównie i kontrakty. Ale musisz powiedzieć, co to jest, bo uciąłeś od Ropa góry. Urals, tak, ropa Urals na moskiewskiej giełdzie, na rynku wewnętrznym. No można jeszcze pokazać Spimexa z Petersburga, będzie wyglądał podobnie, ale co to oznacza? Oznacza to, że wracamy do cen ze stycznia. Z Czekaj, grubsza. to między Brandem a tą już jest 100% różnicy. Jak Nie, to? Brand Nie. ma 70 parę. 70 parę? 7, tak, bo ja dzisiaj, wiesz co, nawet miałem kilka pozycji. Najpierw sobie myślałem, że będą 50% Elki, ale różnicy w cenie. Sporo. zmieniłem sobie na shorty i nawet zarobiłem na tych shortach. Znowu, to jest niesamowite, tak? Ile można zarabiać? A, i widzę, że znowu już spadło. A więc jest ostra walka, bo już wszyscy... Słuchaj, no przez tydzień ropa spada, nie? I tam było dosyć dużo na Twitterze na ten temat pisałem. Dużo, że tak powiem, osób zarobiło, dużo też straciło niestety, przykro mi, jeżeli ktoś stracił. Niemniej, pamiętacie to, co mówiłem wtedy, że się ta luka domyka, ja obstawiałem wtedy, że ona się nie domknie, może będzie wybicie i tak nawet wtedy postawiłem, natomiast jak to zjechało troszeczkę niżej, przestawiłem się na shorty i tam dosyć dużo na ten temat pisałem, bo okazało się, że przez tydzień po pierwsze została przebita luka, po drugie ta luka, no można już zapomnieć w ogóle, że coś takiego było, no bo ta cena zjechała do tych minimum z trendu bocznego i teraz atakuje ten trend boczny, próbując się wybić na trend spadkowy.
No i tutaj Łukasz Skiba bodajże, którego pozdrawiam, z którego ostatnio robiliśmy materiał o ropie, właśnie pisał, że OPEC przegrało z szorciarzami, tak? Czyli duży kapitał, no można powiedzieć, wydymał OPEC, no bo i wydymał Rosję, bo okazało się, że No ale państwa Zatoki też dostały i gaz, no i tak, ropa. i to mocno, Boli. nie? No bo oni, wiesz Boli. co, no przycięli zrobili przycięcie, wiesz, na dosyć dużą kwotę produkcji od maja. Efekt jest taki, że bardzo dużo osób ustawiło się, drobnych inwestorów, na pozycje długie, nie? Plus jeszcze ta potencjalne odbicie na luce, no bo wszyscy tak się spodziewali. No i okazało się, że duży kapitał, tam były naprawdę bardzo duże takie, nie, jakiegoś ładnego słowa, duże świece takie sprzedażowe szły. No i to właśnie jak mieliśmy poniedziałek, co teraz mamy, czwartek, poniedziałek, wtorek, środa i nadal jeszcze dzisiaj poszło kilka. Prawdopodobnie ktoś wychodził z pozycji już. No niemniej, no wyglądało to dramatycznie, no bo to w przeciągu tygodnia spadło o 15%. A jeszcze No i- odnośnie tych dymań, to warto wspomnieć, że Rosja też wydymała OPEC. A to zaraz sobie o tym powiemy, tak? Bo tak, to będzie tam pewnie, ale znaczy o tym też mówiliśmy sobie tam kiedyś z Łukaszem, bo ja mówiłem, że będą dymać, no i okazuje się, że faktycznie dobra, złe słowo używamy, dobrze, oszukują tutaj, ale to o tym sobie też może powiemy, Mati, bo Rosjanie też są oszukiwani, tak? Tak, wszyscy wszystkich tutaj oszukują ostatnio. Tak. Natomiast no co z tą ropą, co to oznacza? Oznacza to, że na Bałtykach już mamy 4 z przodu, jeżeli chodzi o... Czyli w portach bałtyckich, Tak. które tankowcy Eksportują tankują Uralsa, i płyną mhm. dookoła, na przykład do Indii, do nie? Chin, Tak, żeby... Indii, tak, no to mamy kwoty już na spocie, a na pewno w long termach... Chcesz powiedzieć, że Delhi się cieszy, bo Chińczycy już Tak. więcej nie bardzo mogą wchłonąć ropę. Tak, Tutaj tak. rzeczywiście oni Delhi są się już bardzo- zatkani. O Delhi się Wiesz chyba co, cieszy. nie, jeszcze Chińczycy może, moim zdaniem Jeszcze jeszcze coś mogą? tam wezmą, chociaż oni mieli, tam była taka sytuacja i to jest też jak gdyby jeden z elementów. To czy bo co, Chińczycy oni teraz brali- będą chcieli Saudów trochę tego? Nie, poczekaj. Od pandy? Oni brali ropę, zapełniając magazyny. W tym momencie mają wyższe magazyny, stany magazynowe i to sporo niż Amerykanie. Natomiast cały pierwszy kwartał brali taką ilość ropy, że nie byli jej w stanie zużyć i cały czas jeszcze zwiększali magazyny. Pomimo tego, że pokazywali, i to jest jeden z elementów, dlaczego ta ropa też nie rośnie, bo pomimo tego, że pokazali, że teoretycznie mieli ten wzrost gospodarczy i wzrost produkcji, no i tu są oczywiście, czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe, bo są różne, ale to by oznaczało, że przy tym wzroście zapełniali magazyny ropy. Czyli wiesz, że albo będą mieli w drugim kwartale naprawdę taki odpał w stylu 10% wzrostu, albo może oznaczać, że oni po prostu już są zatkani tą ropą i de facto jej aż tak Czy dużo nie Amerykanie potrzebują. poczekają na jeszcze niższe spadki i zaczną swoje znowu zapełniać? Amerykanie właśnie Już to robią. Już to robią Już teraz. Ja wiem, ale jeszcze Bo- mogą poczekać sobie Bo trochę. teraz cena spadła, w momencie kiedy cena spada poniżej 70, to teoretycznie automatycznie powinni uzupełniać rezerwę, bo tak mniej więcej, a mamy w tym momencie WTI 68,50, a więc teoretycznie to jest właśnie ten czynnik, który powoduje, że ta ropa prawdopodobnie nie powinna niżej spadać, bo Amerykanie przy tej cenie poniżej 70 powinni, czy tak się dzieje, nie wiemy tego, powinni zapełniać magazyny. No, ale jest jeszcze opcja, że Chiny nie ruszą. Ale poczekaj, ale teraz jest jeszcze ważna rzecz, bo tutaj wszyscy mówią o tym, natomiast zobaczcie, co Amerykanie zrobili. No i to można powiedzieć znowuż, no, że takie szapoba. Sprzedawali i spuszczali ropę, jak była za 130-120, a teraz ją kupują, jak jest za 68. No, można Spina im powiedzieć, się to. no spina się im ten biznes, tak? Nie, czyli widzicie, tak? No i teraz w podobnej sytuacji zaczynają być Chiny i Chiny zaczynają odgrywać rolę, bo oni mogą zrobić to samo, co Amerykanie, próbując stabilizować tą cenę. Czyli może się okazać, że ta ropa w tym roku nie osiągnie, tak jak większość mówiła, tych 100,
bo Chińczykom będzie zależeć, żeby ona się na przykład trzymała tak 60, 70, bo jak będzie zbyt wysoko, to oni będą uwalniać, będą ogłaszać, że uwalniają i dzięki temu będą mogli cały czas mieć dumping cenowy, a jeszcze mając tą ruską ropę, no to tym bardziej. Ale Kreml płacze. Paweł, to ja ci zadam pytanie. Skoro Amerykanie i Chińczycy w tym momencie mają takie rezerwy, Tak, że są w stanie, można powiedzieć, wpływać na cały rynek, czy w tym momencie oni nie stają się, wiesz, taką wyrocznią co do tej ceny? OPEC będzie miał coś do gadania w tym momencie, jeżeli są takie dwa wielkie huby jednocześnie, które będą mogły uwalniać, czy OPEC, Rosja nie stają się ogólnie producenci ropy ich zakładnikiem, ale już tak na poważnie, ze względu na takie ilości zapasów? Wiesz co, no trudno stwierdzić, bo do tej pory było tak, że ten OPEC dyktował te ceny, jednak to był kartel i wiesz, oni, oprócz tego, że wiesz, pomijam takie rzeczy, że w COVID-zie nie dyktowali, no bo nie mogli, no bo po prostu była taka sytuacja, że nie mogli nic robić. Natomiast no teraz zmienia się sytuacja przede wszystkim, bo mieliśmy do tej pory OPEC i Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które same dużo wydobywają i Stany Zjednoczone, które mają duże rezerwy i Stany Zjednoczone, które mają duże zapotrzebowanie. I to był gracz jak gdyby główny rozgrywający. Powoli pojawiał się gracz w postaci Chin, ale na zasadzie takiego, że oni mają taki, wiesz, OPEC ich traktował taka dojna krowa, tak? Czyli oni wezmą każdą ilość, my będziemy obcinać, oni kupią za każdą cenę i tak dalej. Powiemy $100 kupią, powiemy $120 kupią, bo i tak nie mają wyboru, bo muszą tą gospodarkę czymś karmić. A zanim przejdą na zieloną energię, jakieś inne rzeczy, to minie jeszcze 30 lat. Czyli ta sytuacja wojny... Teraz się ona zmienia. Tak. No właśnie, ta sytuacja wojny nie tylko uwaliła, że tak powiem, Rosję, ale uwaliła też OPEC, bo To jeszcze za dużo wyrósło im tak. Chiny takie, wiesz, Tak. które oni dozowali Chinom, wiesz, to całą ropną, że tak powiem, infrastrukturę i materiały, a teraz przez to, że Rosjanie puszczali właściwie wszystko, co mieli do Chin, to zbudowali sobie te zapasy i teraz to wyrwali się z tego objęcia OPEC-owi trochę, co? Znaczy wiesz, oni nie tylko budowali na zapasach znaczy na produkcji tej rosyjskiej, ale ogólnie, tak? Oni stwierdzili, że to trochę też wyszło, wydaje się, że było planowane, trochę z przypadku. Planowane było, bo wydaje się, że oni planowali zwiększać cały czas te zapasy, a trochę z przypadku, bo planowali odbicie to po-covidowe, ale się pojawił COVID. Wiesz, i to się wszystko zaczęło przesuwać i nagle im te zapasy, które pewnie chcieli mieć trochę mniejsze, no zrobiły się mega duże. No i teraz mamy taką sytuację, że mamy tak naprawdę dwóch graczy, którzy jeszcze się nie lubią, to w ogóle jest takie ciekawe, ale którym zależy mniej więcej, może inaczej, może nie na tym samym, bo Chinom zależy, żeby ropa była w miarę tania. Nawet bardziej niż Amerykanom. I jak mają od Rosjan tańszą ropę, no to super. A jak jeszcze mogą tą ropę troszeczkę sobie obniżyć, na przykład uwalniając, to też super. A Stanom Zjednoczonym zależy przede wszystkim, żeby ropa była z jednej strony tania, ale nie była też zbyt tania, bo są dosyć dużym też producentem. Tak. Taki na Paradoks. skokach i wtedy sprzedają na górce, kupują na dołku. Tak, no najlepiej to właśnie teraz zrobili, czyli sprzedać za 120, kupić za 70, no to taki wiesz, deal życia, którzy wykonali. To jest dla nich idealna sytuacja, którą obecnie mieli. Natomiast no, taka sytuacja, że ropa będzie się utrzymywała na przykład za po 30-40, bo Chiny na przykład by uwalniały przez tak, czy szantażowały, że uwalniają, no to nie jest korzystna dla Amerykanów też. Trzeba sobie to powiedzieć. Tylko, że wiesz co, myślę, że Chiny tutaj w tym momencie nie będą tego robić ze względu na Rosję, bo to kompletnie by dobiło. Nie. No i dobra, no okej. Gospodarka tam jest jednak, wiesz, moim zdaniem, oni nie będą patrzeć, czy Rosję dobije, czy nie, tylko, wiesz, oni mają problem na tym rynku nieruchomości. Czyli co, to będzie gra na Indię, ale Indie zyskują im taniej. No, Nie, Delhi będzie to gra, by przede chętniej wszystkim brało. Chiny będą grać na siebie, żeby... Pamiętaj, że oni nie mogą dopuścić do jakiejś takiej zapaści, muszą jechać cały czas i taki jest jak gdyby pomysł rozwoju, żeby cały czas jechać na bardzo wysokim wzroście gospodarczym. Za wszelką cenę, a więc jeżeli Rosja będzie stała na drodze, no to
no to trudno, tak? No to Rosja zostanie jak gdyby ofiarą tego, nie? A jeżeli może się okazać, że można mieć wysoki wzrost gospodarczy i nie wiem, jakieś tam dodatkowe bonusy w Rosji, no to okej, nie? A więc No dobra, czyli co? Teraz ta sytuacja na Kremlu, biorąc pod uwagę twoje dwa piękne wykresy, to jest mniej więcej podobna, tak? Jeżeli chodzi o humor. To znaczy tango down. Tak, down. No. No właśnie Amba Arti Fatima. Błaszczyk coś podrzucił. W międzyczasie, że Friendly Fire, czyli ostrzelali własnego drona TB2 Ukraińcy nad Kijowem. Psychoza się robi. Może. Natomiast słuchaj, jeszcze jest, wiesz, bo to jest jak gdyby taka większa układanka, nie? Ale powiedzmy sobie, bo Mati miał też ciekawe informacje, powiedzmy o tym, że bo są takie konsekwencje również tego, że ponieważ ta cena spada, Rosjanie muszą coraz więcej sprzedawać. No i teraz Dokładnie. wróćmy do tego, czyli Tylko którędy? poczekaj. Nie. Inna to nie sprawa. tak. OPEC zadeklarował się, że na przykład Arabia obetnie tam 500 000, Rosja zadeklarowała, że 500-700. No i jak zwykle wszyscy próbują to oszukać, czyli zadeklarować, że obetną, ale jednak sprzedać więcej, nie? No bo tylko, że zadeklarowanie miało podwyższyć cenę, albo inaczej utrzymać tą cenę, która powiedzmy była jakiś czas temu. No i nie wyszło, czyli mamy taki failed tego. No i teraz Rosjanie, wszystko wskazuje również, że oszukują OPEC, dlatego że co oni zrobili? Oni ukrywają swoją produkcję. No i teraz jest taka bardzo nieciekawa sytuacja pomiędzy OPEC a krajami OPEC, tak głównie Arabią Saudyjską a Rosją, bo OPEC nie wie, ile Rosjanie produkują. Ale masz pewność, że Rosjanie im nie przekazują tych informacji? Ale to by przekazywali, że ich okłamują. Martin. Nie, chodzi mi o to, że wiesz, jakaś tam Marcin. wymiana informacji pomiędzy państwami OPEC No ale poczekaj, dobra, to tak nie działa trochę. Żebyś wierzył komuś, to te dane muszą być transparentne. No, to prawda. Bo wyobraź sobie sytuację, ja powiem ci tak, słuchaj, wiesz co, dostałem od znajomego tyle i tyle kasy, tak, czy tam zarobiłem tyle i tyle, ale to jest super wszystko tajne, ale ja tylko tobie powiem i nikomu więcej. To skąd ty wiesz, czy ja cię nie kantuję? Bo co innego, jeżeli masz zachodnie, na przykład masz Argusa, masz innych i oni są dopuszczeni i oni jak gdyby mówią, ile faktycznie Rosja produkuje i to publikujesz, no to wtedy Arabowie wierzą, no faktycznie obniżyli, no bo Argus mówi, ci mówią, że obniżyli, tamci mówią, że obniżyli, z ruchu tankowców wynika, że obniżyli, a teraz masz takie informacje, Rosja mówi, my obniżyliśmy. OPEC się pyta, no dobrze, no to pokażcie te dane. Dane są tajne, ale wam powiemy, macie tutaj taki tajny raport, tylko nikomu nie mówcie. I potem Arabowie słyszą od Keplera i Argusa zupełnie coś innego, czyli tak, że ilość tankowców się zwiększa, surowej ropy, że eksport się zwiększa, to mówią, no to jak wy tą produkcję, bo my tak na rynku wewnętrznym, wiecie, tak obcięliśmy, ale na eksport idzie więcej. No to wiesz, no to się to nie klei. Dobra, cofam. No tak to nie można działać, tak? No bo wtedy przestajesz komukolwiek ufać, nie? Nie, zadałem pytanie z myślą taką, że może jednak między nimi istnieje jakiś tam, wiesz, deal, że tak powiem, jakieś zaufania, tak? No to moje pytanie będzie następne. Dobra. Słuchajcie panowie, jeżeli ta nić zaufania całkowicie się rozerwie między Rosją a OPEC-iem, to co może nastąpić? Wolna amerykanka? Zalewamy wszystkim jak się da, bo nikt nikomu nie ufa, że ktoś ogranicza? Nie, bo to też nie jest korzystne. Wiesz, pamiętaj, że istnieje takie ryzyko, pamiętaj, że cały czas cierpimy na tą wojnę arabsko-rosyjską, kiedy tam była wojna właśnie na wydobyciu, kiedy Arabowie chcieli Rosjan przejechać i pokazać im, że koszty wydobycia to nie jest $8 czy 20, tak jak oni twierdzą, tylko że mają 40, im zbili cenę i chcieli im pokazać, że za $30 to wypadniecie, a nie będziecie zarabiać, tak? I Rosjanie wtedy ledwo przędli. I do tej pory, przez to, że była ta akcja, no to te ceny po tym długo nie mogły właśnie wrócić do wyższych poziomów. Czy tutaj się tak stanie? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem trochę tu jest taki konflikt
i wspólnota interesów. Wspólnota, no bo wszystkim zależy i Rosjanom, i Arabom, żeby ta ropa była jak najwyżej, jak najdroższa. Natomiast konflikt, dlaczego? Dlatego, że Rosjanie, dostarczając dużą ilość taniej ropy, wypychają często zatokę z Indii, z Chin. No właśnie. No z właśnie. dosyć takich, i tu jest konflikt, tak? No i, A ale słuchaj, to zawsze będzie jeżeli, między, wiesz, producentami. a jeżeli OPEC by przycisnął tą cenę do dołu, co w sumie mamy spadki w tym momencie, więc nie wiadomo, co się dzieje, nie? Może zaczęła się taka akcja, to Rosja praktycznie zostaje bez źródeł dochodu z ropy, bo będzie wydobywać kosztach. poniżej, nawet w sensie będzie sprzedawać powyżej kosztów wydobycia, nie? Wiesz co, kosztów wydobycia. nie można takiej teorii też wykluczyć. Na pewno Arabowie by to przetrwali. No właśnie. Tak, Tak, jako nauczka. Rosjanie, Jeżeli Rosjanie ewidentnie Nie ich, wiesz, walą Kantują. drogi, kantują, no to OPEC może się wkurzyć w pewnym momencie i powiedzieć, no to jak wy Powinien. tak, to my tak, nie? I może być bardzo ciekawie w tej kwestii jeszcze, nie? tak, tylko że Ale wiesz, jako główny klient są Chiny i one nie będą chciały, żeby to urosło w ramach kary OPEC-u. Ale Tak? to spadnie, a nie urośnie. No, jak spadnie, to Chiny się będą cieszyć. wiesz co, raczej bym tutaj inny jednak wariant na ten moment został, ale no każdy, wiesz, no ten scenariusz też jest wbrew pozorom nie jest taki nieracjonalny, jak się na pierwszy rzut oka wydaje, bo może coś takiego To jaki nastąpić. jest stan w takim razie finansów przy tych spadkach? Rosjanie... No i Ty już Amba byś Fatima. chciał przejść do Amba Fatima, do- dopiero do- 9:17. No wiesz, jakaś przepowiednia by się przydała, mój drogi. Dopiero, słuchaj, no ale ja czytałem już dzisiaj, ktoś napisał z tych fanów rosyjskich, że jeszcze 2 lata na luzie, bo pan na B tak mówił, czy jakiś inny pan na B i nikogo nie obrażając, panów Tak na się- B. Tak się składa, że mamy wykaz realizacji budżetu na 26 kwietnia. No, tam bolało. Fajna propozycja. nitka twoja, fajna, Maciej. Tak. Siadłem i ruskie rozszyfrowałem te wszystkie zapisy po kolei, punkt po punkcie. I nie wiem, czy już to omawiamy, czy zostawimy sobie to na deser? dawaj, znaczy możemy to omówić, natomiast jeszcze powiedzmy może o jednym oszustwie, który następuje na tej ropie. O, czym właśnie, bo mówiłem. mi opowiadałeś fajną historię, która się nadaje na film. I jakby to teraz, jakbyś opowiedział, to jest super sprawa. O kurde, mamy informację nieciekawą. No, co tam się dzieje? Iga Świątek za chwilę gra z Rosjanką w tenisa i ludzie nam odpowiadają. No, wiesz, na razie jest 2,5 tysiąca. Ja właśnie się zastanawiałem, tak, czy będzie 3000 i rekord, no ale okej. Zobaczymy, na razie jest 2,5. No, trzymamy kciuki, no ale ktoś może sobie tutaj, wiesz, słuchać i oglądać też, nie? Więc zachęcamy do tego, żeby włączyć sobie telewizję, a nas być może tam w tle słuchać, tak? Jako podcast. Jako podcast. Słuchajcie, tak, bo dosyć ciekawe rzeczy się dzieją. Ja jakiś czas temu mówiłem, że tam te firmy mają problemy z płynnością. Dlaczego? Te firmy musisz powiedzieć, jakie Firmy naftowe mają problemy z gazowe, naftowe, ale głównie naftowe. Dlaczego? No bo do tej pory, słuchajcie, to było trochę tak, że te firmy miały bardzo dobrych klientów, czyli klientów europejskich, którzy płacili dużo, płacili w terminie, wywiązywali się, tak, ze wszystkich zobowiązań, tak, było tip-top, standardy i tak dalej. No i od 2022 Rosjanie przeszli na klientów wschodnich. No i jak przeszli na klientów wschodnich, no to mają różnego rodzaju przygody. Czyli pierwsza rzecz, wydłużyły im się okna płatności, czyli już terminy płatności nie są tak jak europejskie standardy, tylko tak jak azjatyckie, a więc już pieniądze dostają z opóźnieniem. Potem pojawił się dodatkowy problem, bo do tej pory dostawali w dosyć dobrej walucie, czyli euro i ruble, i trochę na własne takie życzenie sobie to zaczęli zamieniać na początku oni chcieli tam ruble, tak, no i tak dalej, no ale okazało się, że te ruble to tak nie za bardzo. Euro-dolary, bo powiedziałeś euro-ruble. Euro-dolary. Euro-dolary mieli wcześniej, tak, no więc dosyć dobrą walutę, no ale potem sobie zamienili to na właśnie ruble, juany, rupie, te przysłowiowe, tak, z którymi nie będą nie mogli co zrobić, no i inną różnego rodzaju walutę, no i to pojawił się drugi problem. Tak, czyli nie dość, że dostajemy na przykład po miesiącu, 2 czy nawet 3,
no to może się okazać, że nie dostajemy w tej walucie, która jest łatwo wymienialna i za którą możemy szybko coś kupić, tylko na przykład jeżeli mieli taki pomysł, w który sporo też dużo utopili, to był pomysł na najwyższych tych szczeblach, czyli żeby się rozliczać w walutach tych narodowych, czyli otwieramy sobie konto w banku indyjskim, no i z jednej strony dostajemy rupie, ale te rupie wymieniamy na ruble. Tylko problem się pojawia wtedy, kiedy okazuje się, że Indie za mało towarów importują do Rosji, tak? No i nie ma za bardzo tych rubli. Więc niektóre firmy nie dość, że czekały, żeby dostać te rupie dosyć długo, no to jeszcze musiały sobie dosyć długo czekać, żeby wymienić je na ruble, bo tych rubli nie było po prostu dostępnych, nie? No, a mogli oczywiście wymienić sobie na inną walutę, no ale trzeba było to znowuż zapłacić spread i tak dalej, i tak dalej. A na przykład czekali po tydzień, 2, 3, no i to się zaczęło wydłużać. No to wpadli na pomysł, że dobra, zaczęli wymieniać to na taką egzotyczną, dla nas wydaje się walutę, czyli na dirhamy. Dlaczego na dirhamy? Dlatego, że dirhamy są dosyć stabilną walutą, jeżeli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie, bo to jest waluta Zjednoczonych. Tam są małe, jak gdyby, to można powiedzieć, że to trochę taki frank szwajcarski, właśnie arabski, nie? Tylko, że tam ma małą płynność i to jest jak gdyby też problemem. No i druga rzecz, no jednak trzeba było to przeksięgowywać. A więc w którymś momencie wpadli na bardzo taki egzotyczny pomysł, żeby to rozliczać właśnie nie w rublach, w dolarach, w euro czy w tych rupiach, tylko w dirhamach. I dosyć dużo tych kontraktów poszło w tych dirhamach. Co rodzi oczywiście następne też problemy, bo to trzeba będzie potem znowuż gdzieś wymienić na następną walutę, a więc no mamy ten jednak spread, no ale oczywiście jest to mniejszy. Natomiast pojawiły się różnego rodzaju pomysły i firmy, które szczególnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaczęły proponować Rosjanom bardzo takie lukratywne kontrakty, że zaczęli kupować tą ropę no prawie tyle, ile był pułap, niektórzy twierdzili nawet, że powyżej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pojawił się pewien problem w którymś momencie, bo doszły informacje, ich jest dosyć dużo, że te firmy, które zakupiły rosyjską ropę po bardzo dobrych stawkach, no nie zapłaciły za tą ropę w skrócie. Czyli no niby kupiły, ale nie zapłaciły, czyli wyłudziły. No, Wyobraźcie znaczy, sobie, oszusta, wysyłacie tak? tankowiec pełen ropy i on znika. Znaczy nie, no jest rozładowany, sensie wszystko tak, jest okej, czekasz na te pieniądze, na ten przelew, no i go nie ma. I ma. Firmy też nie ma. A więc no pojawiły się tego typu sytuacje. No dlaczego one się pojawiły? No dlatego no, w momencie, kiedy próbujesz gdzieś omijać te sankcje, tak, no i no, ta ropa miała być sprzedawana na przykład i obrabiana dalej. Tak, oprócz tego, że to działo się na ropie, ale to na mniejszej skali, natomiast na większej skali ostatnio zaczęło się dziać na paliwach. Dlatego, że paliwa jest jak gdyby łatwiej fałszować, nie? No i Rosjanie musieli dawać bardzo wysokie właśnie upusty i głównie paliwa były i są sprzedawane nadal do Zatoki i do firm głównie właśnie z ZEA i z Arabii Saudyjskiej, ale głównie ZEA. Różnego rodzaju takie spółki, spółeczki, tak. Tego jest dużo, rosyjsko-arabskie, tylko arabskie, arabsko-hinduskie, I są to wszystko nowe arabsko-irańskie, niestestowane. tak. I jest bardzo dużo nowych właśnie spółek. Las słupów. Tak, różnego rodzaju lasupów. No i wiesz, jak to w życiu bywa. No, okazuje się, że bardzo dużo tych kontraktów no, zakończyło się, że Rosjanie dostarczyli, ale kasy nie ma. I co się stało w kwietniu? W kwietniu wrócili i nie wiem, czy pamiętasz, ja mówiłem o tym, że była taka ustawa, że oni zaczęli te firmy, nawet rządowa, żeby wprowadzić zaliczki, czyli przedpłaty. I to był jeden właśnie z powodów, tak, czyli żeby te firmy robiły przedpłaty, najlepiej oczywiście całość, no tylko że wiesz, no nie wiadomo, że nie każdy chce. No, ale to wynika właśnie z tego, że dosyć dużo tego towaru tym firmom zaginęło. Paweł, czy możesz mi powiedzieć, ile mieści się ropy w przeciętnym tankowcu? Ile to by było kasy?
Oj, ale to wiesz co, to musiałbym sprawdzić, zależy który, bo tam masz kilka typów, tak? Natomiast Rzuć jakąś liczbę. Tak dla mnie i dla widzów. wiesz co, no od kilkadziesiąt do nawet może być, no powiedzmy kilkadziesiąt milionów dolarów, tak? Kilkadziesiąt milionów dolarów. Przy tych dużych to może być nawet Czekaj, kilkaset. czy ja to dobrze rozumiem? No. Kilkadziesiąt lub kilkaset milionów dolarów wysyłane do firmy, która dopiero Teraz musiałbym powstała sprawdzić, wiesz, i ile jej tam nie, ma. nie znamy, bez przedpłaty No, i z akceptacją bardzo długiego okresu na No. zwrot pieniędzy. Na płatność. no wiesz, Czyli- ale to jak zawsze, jak masz oszusta, tak zawsze jest, no wiesz, na takiej zasadzie, słuchaj, tu jest okazja, wiesz, on płaci ci, normalnie musisz dawać upust 30-40%, a u niego 25%. No. I on ci mówi, słuchaj, bo ja daję ci wyższą, bo ja potem te paliwa czy tą ropę sprzedaję dalej do Europy. Tylko wiesz, no nikt się nie może o tym dowiedzieć. Wiesz, rozumiesz, to my sobie tak mówimy, ja to ale mniej więcej rozumiem, to jest tylko po taki- prostu mi się, wiesz, uśmiech zaraz zajdzie za te słuchawki, nie? Bo to jest tak ekstremalne, to jest jedna wajcha i jesteś bogatszy o kilkadziesiąt milionów dolarów. Do Możesz tego sobie... dolicz, że jeszcze ubezpieczali Rosjanie, bo to był koszt insurance fracht, żeby popłynęło, bo Tak, inaczej by nie i pamiętaj, wpuścił do wiesz, bo to wszystko było na tak. Nie możesz zrobić ubezpieczenia na przykład tego międzynarodowego, zachodniego, tylko Rosjanie często musieli sami ubezpieczyć, bo przecież to miało iść na lewo, omijać sankcje i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, to wszystko musiało być. Czasami w to było, no mówię, te rosyjskie firmy jakieś pośredniczące, które do tej, wiesz, było na zasadzie tak, raz się udało, drugi raz się udało, wiesz, to też nie było, tak jak masz oszustów, to też nie działa tak na takiej zasadzie, że wiesz, że od razu spotykasz kogoś na ulicy i mu dajesz te pieniądze, tylko wiesz, było to zdobycie pewnie zaufania, wiesz, no ja nie jestem oszustem, a więc nie wiem, ale podejrzewam, że jak ktoś sprzedaje, nie wiem, lewe telewizory czy no to pewnie sprzeda ileś na początku, tak, że ty nabierzesz zaufania, pójdzie i nie wiem, jeden transport, zarobisz na tym, a już na drugim nic nie zarobisz. Jeśli pozwolisz, ja spróbuję taką pewne przypuszczenie zrobić. Był czas, że robiono dziwne rzeczy w handlu, zwłaszcza z krajami azjatyckimi i jak ktoś musiał wystawić akredytywę, no to ona jeszcze przenoszalna lub podzielna, rewolwingowa, czyli odnawialna za każdym razem, kryta z góry, z dołu i tak dalej. Na pewno tutaj też były te rzeczy ćwiczone i zwłaszcza przy krytej z dołu, czyli że deklarujesz, że w odpowiednim momencie w pewnym wpłacisz, żeby ją wypełnić, to jest to, ale jeszcze się pojawiało coś tak zwanego jak performance bond. Zazwyczaj nawet sięgający 2% wartości tej akredytywy, coś, co ten, który miał ją dostać potem jako zapłaconą, musiał on uwiarygodnić siebie, że jest tym, który ma to odebrać i musiał to wpłacać. I często bywały sytuacje, że kaukaskie banki w tych kaukaskich krajach służyły do tego, żeby od kogoś te 2% performance bondu wyłudzić i dzielili się tym i bankierzy, i wszyscy. Jeżeli takie numery jeszcze trafiły dodatkowo w te rosyjskie firmy eksportujące, bo one musiały tego performance bonda zapłacić, to są dymnięci na pełnym zakresie. Ale tak naprawdę to oszuści próbowali, to znaczy oszuści oszukali oszustów. I, Tak. i nie ma gdzie się zgłosić ze zgłoszeniem takim. No nie, przestępstwa, Wagnera tam nie wyślą. No, wiecie, to jest. Ale robota długie ręce taka- ruskiej mafii się mogą zdarzyć. Ale to mogła robić ruska mafia. Wiesz o tym, że to, Tak. to jest Tak. wewnętrzny I temat. to oni mogli wyrwać to wszystko. Przećwiczone, tak, i w tym momencie rosną niesamowicie w siłę, bo tych tankowców mogli zrobić, wiesz, 10 na raz, nie? U tego nie mamy dojścia do tego, ale to przepotężne fortuny w tym momencie się tworzą, no bo nie ma chyba biznesu bardziej dochodowego niż zawinąć parę tankowców z ropą. Ja sobie nie wyobrażam, nie? Więc no. Pytałeś się na przykład ile, no to taki tankowiec, który tam wchodzi 80 000 tych ton metrycznych, no trzeba by policzyć 38 milionów, tak. No. Dolarów, tak. Zdzielione. Taki największy, no. Zbiornikowiec. No. Znaczy, no jeszcze też są większe, no ale powiedzmy, nie? no, Czyli ale to to pewnie mówię tam, kilkadziesiąt, no. no to wiecie, to, Tam trochę mniejsze pływały, no powiedzmy 10 milionów, 15, tak, czy coś w tym stylu. to jest materiał na film. Myślę, że to jest No ale świetny wiesz, te materiał. firmy, pamiętaj jeszcze, bo to był taki proces, tak? Trzeba to wszystko było ukrywać, no bo teoretycznie nie można było zgłaszać, że wiesz, bo tu przez te sankcje zaczęliśmy robić taki, wiesz, szary państwo temu sprzyjało.
i tak dalej, to samo się prosi, tak? No, w którymś momencie podejrzewam, nie? Żeby oszust oszukał oszusta, tak? Tak. Tak. Jeśli No. oni kupili ponad 400 tego typu starych, zdezelowanych w większym, mniejszym stopniu tankowców, wszystkie je zalali, a potem mieli czym wozić, to ja się obawiam, że ilość tych tankowców to nie jest kilka, ani kilkanaście, tylko dużo więcej. Bo Wiesz- skoro płatności były rozłożone, jakie tam były płatności? Miesięczne? Dłuższe. Dłuższe. No to sorry, ale Wiesz, tam było tak, że wiesz, no tak jak miałeś jakąś część, potem znowuż jakąś część i na przykład mogłeś nie dostać 2 ostatnich części, wiesz, no to różnie pewnie było. Mnie to, co czytałem, tak, no to czytałem, że to ustanowił się już taki problem, że jak gdyby rząd rosyjski musiał, wiesz, w kwietniu zainterweniować, tak? I To było nakazać dużo firmom więcej niż ten- kilka tankowców. Ile nie Zdecydowanie. wiemy, tego i się pewnie, wiesz, nie dowiemy, natomiast no, będziemy widzieć to, co widzieliśmy już w 2022, co się też zastanawiali, czemu firmy pomimo tak wysokich przychodów z ropy spadły w zyskach, bo spadło 20%. Teraz nie wiemy, ile spadną w 2023, ale mamy, no powiedzmy, dla firm naftowych najgorszy rok chyba forever, dlatego tak, cena niska. Jeżeli próbują coś wyrwać więcej, no to mogą się naciąć na tych wydłużone okresy płatności, czyli problemy z płynnością. No i jeszcze dochodzi kochany rząd rosyjski, który ich łupi, tak? No bo wprowadza podatek od ropy Brent, czyli nie od Uralsa. Co ostatnio zrobił? Powiedział, bo wiecie, że w Rosji jest ten tłumik paliwowy, czyli rząd dopłaca do paliwa. No i rosyjski rząd stwierdził, że ten tłumik jest za wysoki, bo oni tam płacą rocznie chyba 600 tych miliardów, miesięcznie ileś tam płacą, no i zmniejszył o połowę ten tłumik paliwowy. No Czyli i oni to, o połowę... mówiąc w skrócie, uderza w zwykłych obywateli Rosjan, którzy Nie będą wiadomo, płacili więcej na stacji. bo teraz powinni Rosjanie, bo producenci powinni to przerzucić na obywateli. No tak. Nie? Czyli paliwa powinny w Rosji zdrożyć na stacjach. A co rząd zrobił? Powiedział, że wprowadza komisję, która będzie badać, czy ceny przypadkiem nie będą wzrastać na stacjach. Jak będą wzrastać, to będą wtedy kary. Da się? No da się, nie? A kiedy obstawiasz, że uznają, że oni też będą dyktować cenę Brentu, bo zacznie im spadać za mocno w stosunku do podatków? Nie wiem, wiesz, no mogą wprowadzić podatek na przykład 2 razy od Brentu, tak? No bo Brent teraz jest za nisoko. Bo teraz No jeżeli właśnie, no popatrzymy, więc tam... za nisoko? za nisko jest. Bo jeżeli, słuchajcie, popatrzymy na cenę Brenta dzisiaj, no to jest 72, jest tam na 0, powiedzmy. Tak. No to teraz w kwietniu, jaki podatek powinien być naliczony według tego nowego? 72 minus $30, czyli Ups, mało. od 42 będą płacić. No To to jest czyli- taniej niż... nie spimy. No bo wiesz, bo tu firmy naftowe chciały też oszukać rząd. Tak. To jest No następny, tak? No, tam Bo wszyscy chodzi razem o- się oszukują, natomiast tak, jestem bo- ciekaw, kiedy wprowadzą ustawową cenę Brenta. No. No nie, no tak powinny wprowadzić, no bo ona jest za niska zdecydowanie. Wiesz, jak ona kosztowała 80, no to było jeszcze okej, no bo to było 50 tam. Był taki moment, ona kosztowała 85, no to było za 55, no to byli zadowoleni. A teraz mamy sytuację taką, że powiedzmy jutro ten uraz spadnie do 50 i jakby nic nie zmieniali, no to być może by ten Urals, bo to jeszcze z long termami oni liczyli przez Argusa, ale mogli zmienić to liczenie, no ale powiedzmy, no to by płacili od 45, 48 przykładowo. A teraz będą musieli płacić, będą dostawać w kwietniu do budżetu teoretycznie na przykład od 40 kilku, no bo to będzie średnia, tak? Powiedzmy w maju, nie? Tak. No bo w kwietniu było cena Brent minus 34, a w maju jest cena Brent minus $30, tak? Czyli jeżeli średnia na przykład Brent by się utrzymała po 72 w maju, no to oni by zapłacili tak jakby Urals kosztował 42, czyli niżej niż ten. A przy okazji coś zacząłeś ostatnio chyba pisać na temat małego zamachu na ropę ESPO. Tak, jest tam zamach, jest próba Amerykanów, żeby jednak ESPO też liczyć do pułapu cenowego, no bo ono jest za wysokie i do tej pory było tak, że ono się nie liczyło.
A dlaczego Panowie, się nie liczyło? powiedzcie, co to jest ESPO, bo ESPO to wielu jest inny ludzi może nie gatunek wiedzieć. ropy, Inny gatunek ropy. naftowej, oprócz Uralsa. On jest taki mniejszościowy, głównie leci przez Kozmino, przez ten port na Pacyfiku. I on głównie, ta ropa szła głównie do Chin, Japonii i trochę do Indii szło. Ja jeszcze trochę tam do Korei, ale Korea przestała brać z grubsza. Japonia zmniejszyła, ale nadal brała, natomiast głównie brały Chiny i trochę coraz więcej brały Indie. No i teraz właśnie Amerykanie uderzyli do Hindusów, że oni nie mogą tego ESPO brać w tym. No i banki, no i uziemili tam kilka tankowców właśnie hinduskich ze względu właśnie na ubezpieczenia. No i banki też hinduskie powiedziały, że one nie będą finansować ropy jakiejkolwiek, która będzie powyżej pułapu. I jeszcze dobrali się do tych kontraktów CIF-owych, bo powiedzieli Hindusom, że jeżeli kontrakty CIF-owe, czyli ropa plus frakt będzie przekraczać 60, no to też nie mogą liczyć na finansowanie. No i to jest Ja może bym nawiązał do tego, że Amerykanie zaczynają jeździć po świecie i pilnować tych sankcji, które gdzieś się dzieją, bo pierwszy etap to było wprowadzenie sankcji, ale wiadomo, na początku to jest chaos i tak dalej, a po paru miesiącach już widać, gdzie są te dziury, którędy to płynie. I dzisiaj wypuściłem też jeszcze po południu taką dosyć ciekawą nitkę, tylko żebym sobie przypomniał, co ja chciałem powiedzieć. Kazachstan pod koniec zeszłego roku stał się takim głównym hubem do importu równoległego do Rosji i zwiększył dostawy towarów o 25%. Dla przykładu eksport pralek z Kazachstanu do Federacji Rosyjskiej wyniósł prawie 100 000 sztuk rocznie, chociaż rok wcześniej... Ale pralek czy chipów do pralek? Pralek, a później może sobie demontują. Gdzie rok To wcześniej... może od razu wysyłać tylko chipy, będzie ekonomiczniej. No. To następna Pisać pralkę, wysłać chip i... To następna dana dostawy nowoczesnych półprzewodników z Kazachstanu wzrosły prawie 300-krotnie. No i Amerykanom się to bardzo nie spodobało. Wysłali delegację na czele z zastępcą podsekretarza skarbu Elizabeth Rosenberg. Ona odwiedziła Astanę na początku maja i spotkała się i z politykami, i z przedstawicielami biznesu kazachskiego. I wyraźnie powiedziała, że ryzyko rośnie zarówno w stosunku do Republiki Kazachstanu, jak i w stosunku do firm i tych banków, które to robią, i że konsekwencje będą nieuchronne. I co się dzieje? Dzisiaj taka informacja gdzieś się pojawiła, że Kazachstan zaczyna wprowadzać taki dosyć potężny ban na eksport równoległy do Rosji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno będą inne szlaki tworzone i gdzieś tam będzie to robione, ale pewnie na mniejszą skalę i zapewne będzie drożej dla Rosjan. Więc w tym momencie Amerykanie jeżdżą po świecie, sprawdzają, jak te sankcje działają w praktyce, kto robi wałki, no i dociskają, że mimo, że nie ma wprowadzanych nowych za bardzo pakietów, to uszczelniane są stare gdzieś tam te pakiety na takiej zasadzie, że no jeżdżone i lewary robione jakieś naciski. Nie? Okej, ale przy tej okazji oni będą przerzucać teraz kanał na kolejny kraj. Tadżykistan ma w tej chwili w Polsce tylu pracowników, którzy są na 2 etatach. Pracują, załóżmy, w dużej francuskiej sieci do wykładania towaru w godzinach swojej pracy, a potem się zajmuje pozyskiwaniem innych towarów od polskich i innych firm i poprzez wysyłkę zdalną realizują zakupy na potrzeby eksportu równoległego do Rosji. Maciek, okej, ale to tak można robić, jeżeli nie było dociskania. Natomiast Ale to będzie przeskakiwało z kraju na kraj. Ta inercja pozwoli, i że za to każdym jeszcze razem potrwa.
Tak, ale na Tak, przykład tak, ale dostałem Ale informację... ale słuchajcie, możliwości Kazachstanu, a możliwości mniejszych krajów No. jednak są Tak, zupełnie inne. Dokładnie. Także ze względu na bogactwo z samego społeczeństwa, więc tutaj choćby nie Wiesz, wiem, jak bogactwo, kombinować. no wiesz, ilość... No plus jeszcze ilość Rosjan, która w Kazachstanie Logistyka. siedziała i przy okazji na tej Logistyka, granicy przejścia przerzucała. graniczne, Logistyka, wiesz, no to dokładnie. co, no. Słuchajcie, No temat... bliskość Chin, no wszystko to No. razem powoduje, że to, co mógł sobie pozwolić Kazachstan, to Kirgistan czy sobie nie Kirgistan już pozwoli, nie no. podskoczy po No. prostu kompletnie. Słuchajcie, temat Gruzji. Dokładnie. Dostałem taki opis i wydaje mi się, że on może być gdzieś prawidłowy, natomiast nie szukałem tych danych. Ponoć kolejki ciężarówek na granicy gruzińsko-rosyjskiej od 1,5 tygodnia wzwyż. Mhm. Że jest, To że dalej jest zima się to skończy. tak blokowane. No ale wyobraźcie sobie wysyłkę warzyw jakiś i 1,5 tygodnia czy 2 tygodnie warzywa wam stoją w ciężarówce na granicy, nie? No to przecież dojedzie już sama pleś, nie? Nie, no może Nowe życie wykiełkują, biologiczne. wiesz. Będą Więc- pro-life. Więc wiecie, robi się bardzo ciekawie. Te uszczelnienia tak naprawdę tych sankcji, one będą waliły jeszcze bardziej niż czasem te pierwsze sankcje, które były wprowadzane, bo gdzieś trzeba było posmarować, komuś dać w łapę, otworzyć sobie szlak. To wymaga czasu, wymaga pieniędzy, a potem przyjeżdżają Amerykanie i mówią, no ale kończycie tę zabawę, nie? Więc robi się No. ciekawie. Słuchajcie, mamy, nie daję rady zwiększać. Mamy w tym momencie 2900, idziemy na 3000 widzów. Super. I ja podejrzewam, że wszyscy czekają na twój materiał o budżecie, wiesz, rosyjskim, tak. I dlatego nikt nie chce kończyć, tak. No To bo ty się, mamy Mati, te rozgrzewaj dane. do tego, a ja powiem coś ciekawego. Dostałem w czasie, miałem jak zwykle tradycyjnie telefon i musiałem odebrać, ale telefon był z tak daleka, że nie miałem sumienia odpalić kolegę. Dzwonił z Kambodży, gdzie też nas ogląda i chciał złożyć mi pozdrawiamy. życzenia i pogratulować nam Pozdrawiamy. zajebistego programu. I to jest powód, żeby odebrać telefon. No tak, To tak pozdrawiamy. się śmiałeś, tak? I ten. Tak. Okej, no to miło. No to świetnie. Z To co? Kambodży. Stan, Byłem tam wielokrotnie, więc pozdrawiam. to co? Stan budżetu na 26 Stan budżetu, dawaj. kwietnia. Trzeba zakończyć ten live w końcu. Tak. Wiecie co? Dostałem dokument po rosyjsku, gdzie były wypisane dosyć szczegółowo wszystkie punkty, jak wygląda na 26 kwietnia stan budżetu. A czekaj, ja spróbuję zobaczyć, czy to się wyświetli u nas, ale ty mów. Dobra, no to jak co to wrzucisz, nie? Tam w oryginale, czy ten przetłumaczony po polsku. No I właśnie, teraz chcę zobaczyć. No. było tam wyszczegółowione dochody budżetu oraz stopień realizacji budżetu na dany miesiąc. I teraz tak, jeżeli chodzi o dochody do budżetu, spadki rok do roku o 36,5%. Planowane wpływy do budżetu wykonane na ten moment dopiero gdzieś w okolicach 18-19%, a mówimy o prawie 4 pełnych miesiącach roku, gdzie powinien być już, wiecie, wpływy na poziomie 25-30%, jest 18%, a spadki rok do roku 36%, więc ciężko mówić o jakiejkolwiek zdrowej gospodarce, jeżeli wpływy do budżetu wam spadają o 40%. Nie? Więc to jest taki pierwszy punkt. Później mieliśmy podział tych wpływów na różne, że tak powiem, instytucje i takie dwie ważne. Federalna Służba Podatkowa Coś tam będzie widać chyba. No. i Federalna Służba Skarbowa. Spadki minus 15 i minus 29 rok do roku. I teraz tak, Federalna Służba Skarbowa pobiera cła, akcyzę, podatki od towarów, usług importowanych do krajów oraz działań związanych z wydobyciem surowców naturalnych. Taka służba przeprowadza również kontrole cerne, monitoruje, a więc wiecie, import, eksport, cła i tak dalej, macie spadek minus 15. Z kolei Federalna Służba Podatkowa, która pobiera podatki i opłaty od Rosjan, czyli firmy i osoby prywatne, wszystkie podatki, jakie tam gdzieś sobie wymyślicie, spadki minus 29%. Co nam ta informacja daje? Że praktycznie każda jedna gałąź przemysłu, no może poza zbrojeniowym, to są bardzo duże spadki rok do roku.
Jeżeli chodzi z kolei o wydatki budżetowe, mamy wzrost rok do roku o 28,7%. Czyli wiecie, bardzo, 30% wzrost, to jest cholernie dużo. Ale co gorsze, wykonanie całego planu już jest w wysokości 36%. Czyli oni sobie założyli, że wydadzą w 2023 roku jakąś kwotę, a przez 4 miesiące wydali już 36% z tego, czyli są gdzieś powyżej planu o 10% prawdopodobnie. Później były podzielone te wydatki takimi kodami. Wydatki na personel 100. Co to oznacza? W sprawozdaniu budżetowym Rosji wiersz taki oznacza koszty personelu. Odnosi się do wydatków związanych z wynagrodzeniem zatrudnionych w sektorze publicznym, takich jak pracowników administracji, nauczycieli, policjantów, służby zdrowia czy żołnierzy. I tu mamy wzrost rok do roku o 43,9%. Więc administracja pobiera strasznie dużo pieniędzy. Prawdopodobnie większość z tego to są wydatki na żołnierzy. Kolejnym punktem były koszty umowne 200 plus 410. I tutaj tak, koszty umowne 200 odnoszą się do wydatków związanych z umowami na usługi, towary, prace budowlane oraz inne umowy, których przedmiotem jest realizacja zadań państwowych, a wydatki finansowe 410 odnoszą się do kosztów związanych z realizacją zadań budżetowych poprzez zapewnienie finansowania innym podmiotom. I co ja sobie odszukałem? Ten kod 410 odpowiada za finansowanie między innymi wszystkich grup zbrojeniowych, czyli między innymi grupy Wagnera, co myślę, że jest bardzo ciekawą informacją i mamy tutaj wzrosty rok do roku aż o 71,6% i ja sobie przeliczyłem te kwoty, jakie tam były i to jest w pierwszym kwartale mamy tak jakby 10 miliardów dolarów wzrostu. Więc jeżeli chodzi o jakieś tam finansowanie grup bojowych i zwiększenie ich finansowania, to wiemy, jaki jest górny limit. Nie wiemy oczywiście, ile zostało przeznaczone na te grupy, natomiast wiemy mniej więcej, ile w budżecie wzrosło i wzrosło to o te 10 miliardów w pierwszy kwartał, więc za cały rok to może być kwota około 40 miliardów dolarów i ona w jakiejś części może odpowiadać za finansowanie tych grup bojowych różnych, nie? Bo Wagner to jest tylko jedna z wielu grup, po prostu największa, najbardziej popularna. Teraz tak, jeżeli chodzi o deficyt i nadwyżkę, mamy do czynienia z deficytem, czyli dziurą budżetową na poziomie 5,8 biliona rubli, czyli przekroczyliśmy w tym momencie 73 miliardy dolarów. Założenia na cały rok 2023 przewidywały dziurę budżetową na poziomie 3,7 biliona rubli, a mamy już w tym momencie 5,8. Czyli za pierwsze 4 miesiące oni przekroczyli roczny budżet, roczne założenia dziury budżetowej już o 155%. A jeszcze przed nami, wiecie, jeszcze 2 razy tyle czasu, nie? Więc Paweł mówił, że szacował sobie Trzy już. ale na 26 kwiecień, więc to jest 4. miesiąc, więc 2 razy tyle, nie? Więc, No jak? Poczekaj, 12 miesięcy razy, jak? 4 miesiące to masz 12, 3. No to 3 razy, no to dobrze mówię. A nie 2 razy. Jeszcze 2, dobra. Okej. Okej, dobra. 4 i 4. Więc wiesz, Maciek Korowaj zwraca uwagę, że oni mają oddzielne finansowanie i że tam co niektóre te pozycje, co jest 100, co 200 i tak dalej znaczeniowo, bo on też trochę się tym interesować kiedyś, to tam być może coś pokorygujemy, zobaczymy. Dobra. W każdym bądź razie, co chciałem powiedzieć, Paweł przewidywał, że mogą skończyć z deficytem budżetowym na poziomie tam 180 miliardów, nie? Tak, mówiłem i pisałem, może ktoś sobie odnaleźć listopad, grudzień zeszłego roku. I to jest bardzo prawdopodobne według tego raportu. 180 miliardów dolarów, tak jak mniej więcej liczyłem, ale być może pewnych rzeczy nie doszacowałem. Z drugiej strony wydaje się, że teraz idziemy, natomiast pewne oszczędności oni teraz robią, bo mówiłeś właśnie o tych liczbach. Mamy też liczby, jak oni urośli, jeżeli chodzi o wzrost produkcji w przemyśle tym wojskowym, bo tutaj się szacuje, że jeżeli chodzi o przemysł wojskowy, to mamy tam kilkanaście procent wzrostu.
Dlaczego? Dlatego, że oni podają to z tym przemysłem metalowym i już Komersant zaczął wyliczać, że tak naprawdę w tym momencie ten przemysł to jest głównie produkcja wojskowa i gdzieś tam były takie komentarze też potem pod tym, że trzeba liczyć, że wzrost głównie obecnie i o tym też będzie felieton pewnie, który się pojawi jutro, a być może w sobotę, bo ciągle przekładam tą finalną wersję. Dlaczego? Dlatego, że puszczę felieton na temat, czy Rosję stać na prowadzenie długiej wojny. I tutaj ja już mogę powiedzieć, że stawiam tezę, że nie stać, ale nie oznacza, że ta wojna nie będzie prowadzona. Dlaczego nie stać? Dlatego, że zobacz, co się dzieje teraz. Mówiliśmy, co Elwira mówiła. Elwira mówiła, że do czerwca będą mogli sprzedawać juany i będą mogli tego rubla bronić. Zobaczcie, co się stało w maju. W maju powiedzieli, że w związku ze wzrostem cen ropy, już nie będą w maju sprzedawać juana i poszła dosyć duża fala taka propagandowa w tym momencie, że rubel rośnie. I to było na różnego rodzaju forach. I mamy teraz sytuację, że ten rubel faktycznie zaczął rosnąć, bo tam jest korekta na nim z różnych powodów. Ja będę o tym mówił może w sobotę, żeby teraz nie zabierać za dużo czasu. Niemniej to pokazuje, że im powoli rezerwy im się kończą, jeżeli chodzi o walutę. Prawdopodobnie w tym momencie, bo to tak mniej więcej też z wykresów wskazuje, dosyć dużo bank centralny jak gdyby nieoficjalnie pakuje, natomiast ta reguła budżetowa, którą mieli utrzymać do czerwca, została złamana już, bo wcale nie jest tak, że oni mieli jakąś nadwyżkę, jeżeli chodzi o ceny ropy w kwietniu. No i wszystko wskazuje, że po prostu te dewizy im się powoli kończą z jednej strony, bo tam mieli około 40, potem mieli 20 mniej więcej miliardów dolarów przeliczanie tych juanów, a więc być może zostało im tam dosłownie kilka miliardów, mieli 10 miliardów euro i reszta to już było złoto, tak? A więc tam w ogóle nie było, jeżeli chodzi o te rezerwy, jakichś dużych ruchów. To wszystko, co teraz mają, to jest pozyskane z rynku, głównie z tego długu wewnętrznego, czyli z obligacji, plus różnego rodzaju daniny od przedsiębiorstw, które zaczęły spływać, plus jeszcze nakazy sprzedaży walut, bo mieliśmy jak gdyby tam kilka rzeczy, ja o tym mówię, będę szerzej mówił w sobotę, czyli był koniec rozliczenia tego fiskalnego, czyli trzeba było płacić podatek za 2022, no i trzeba było sprzedawać część dewiz, to po końcówka kwietnia. I druga rzecz, rząd nakazał też kilku firmom sprzedaż również dewiz, ponieważ nie ma wystarczającej ilości dewiz, jeżeli chodzi o bank centralny. Ja tam jeszcze Na ten dorzucę moment. może taką informację, że te finansowanie długu, tego deficytu się odbywa głównie właśnie z krajowych gdzieś tam źródeł i w przeciągu tych niecałych 4 miesięcy wykonali 200% planu Wiesz, tak. rocznego. Tak, Więc- czyli tyle chcieli pozyskać przez cały rok, ale udało im się szybciej. No, Nie, no 2 jakoś razy tak tyle się, chcieli przez cały rok. Nie? Tak, jakoś im się tak udało, tak wszyscy byli tacy wspaniali, hojni. No ogólnie słuchajcie, no teraz przechodzimy już w tym momencie Rosji nie stać na prowadzenie wojny, przechodzimy na tą fazę Ale zaraz poczekaj, bo tu ktoś zadał łupienia. ważne pytanie. łupienia Generał społeczeństwa. Generał Andrzejczak No. na debacie w BBN-ie powiedział, że Rosję stać na długotrwałą wojnę. Nie stać. No i my to wiemy na pewno i niestety, szanując generała Andrzejczaka, trzeba powiedzieć, że w kwestii, nie wiem kto mu dostarcza informacje ekonomiczne, ale no niestety miał już kilka razy pewne faux pas w tej kwestii i proponuję, żeby nie zajmował się tym tematem. Ale słuchajcie, Znaczy, ja słuchajcie, chciałbym nie tam stać, jakoś- ale ona może trwać, Tak. tak jak Paweł I powiedział, to jest bo co innego. Bo Tak. totalitaryzm może ścisnąć pewne rzeczy mocniej i przesunąć pewne rzeczy tam, gdzie potrzebuje. Tak jest. Bo tutaj nie o to chodzi, że no bo jeżeli popatrzylibyśmy tak, no tu już pieniądze się kończą, w tym roku jakby sprzedali nawet wyobraźmy sobie tak,
przy tej dziurze budżetowej sprzedają całe złoto, które posiadają, wszystkie swoje te zaskórniaki, no to ten fundusz dobrobytu jest wyzerowany i te fundusze banku centralnego zostaną wyzerowane w tym roku, żeby pokryć tą dziurę w budżecie. Jeżeli ona by powiedzmy była trzykrotnie wyższa, czy te 180, tak? No bo ktoś mówi, no dobrze, oni mają tam 600 miliardów, tak? A o tym wielokrotnie mówiłem, 600 miliardów nie mają, bo połowa ponad jest zamrożona, ileś jest w papierach, a jeszcze jest ileś w takich papierach jak akcje Sberbanku, Aeroflotu. No to co oni z tym zrobią? Komu to sprzedadzą ten Aeroflot? Wydmuszka, nie? Nie? Finansowa. Znaczy jest sporo takich papierów, których nie możesz upłynnić. Normalnie w czasie pokoju mógłbyś sprzedać, nie wiem, Aeroflot na przykład Lufthansie, przykładowo, nie? No tak. Po jakiejś atrakcyjnej cenie, a teraz komu sprzedadzą ten Aeroflot? Czy Sberbank mógłbyś sprzedać jakieś udziały, nie? Zachodniemu bankowi, a teraz komu to sprzedadzą? Mając pakiet kontrolny, nikomu tego nie sprzedadzą, bo nikt tego nie kupi, nie? Więc to jest dużo takich, że oni na papierze faktycznie mają, tak? Jeżeli policzymy, szczególnie, że oni zwiększyli te niematerialne wartości rezerw, czyli nie te płynne w stylu, bo płynne to według nich to są waluty i złoto, to w ogóle złoto nie jest też do końca płynną rezerwą, natomiast według nich tak, no to oni w tym momencie no tam mają około, no mają mniej niż 200, tak, z tym całym złotem. Czyli jeżeli by sprzedali całe złoto, również z tym złotem takim o wartości, jak to nazwać, historycznym, czy, no bo mają, wiecie o co chodzi, tak, jakieś tam swoje, nie wiem, tam carskie jeszcze złoto, to jakby to wszystko sprzedali, no to im nie starczy, nie, a i tak wszystkiego nie mogą sprzedać. Tak, tylko Zamarłeś. teraz się zacznie okradanie na dużą skalę społeczeństwa i biznesu. Tak, no biznesu już się zaczęło, tak jak widzimy, społeczeństwa powoli też się zaczyna. No i oczywiście jest takie bardzo trudne pytanie, w którym kierunku to pójdzie, jakie zostaną uruchomione, my o tym dużo mówimy, natomiast trzeba by się zastanowić, jakie elementy zostaną uruchomione. No i jeżeli tak podejdziemy i tak postawimy pytanie, no to jest trudne pytanie, czy powiedzieć, czy bunt Rosjan będzie na jesieni, czy bunt Rosjan będzie na wiosnę, bo to zależy, co Buntu zostanie i kiedy wprowadzone, nie? Nie ma. Pamiętaj, że buntują Kiedyś się będzie. buntują się ci, którzy są syci i bezpieczni. Chyba że będziesz miał bunt w stylu 17, tak jak. No ale gdzieś jest pewien ściana, mały- wiesz o co chodzi, tak? No, Paweł, to tak jak mówił mobilizator, prawda, że fajnie jest, bo się buntują. Tylko pamiętajmy, że bunt 17 roku był dlatego, że czy się podoba nam, czy nie, to ci, których zabrano na front, to było chłopstwo. Mimo wszystko trzymane za pysk, ale uwolnione już po reformie chłopstwo, które chociaż trochę było świadome i które nie miało ochoty na pójście na mięso armatnie, a ono myślało. Komuniści wyrżnęli warstwę chłopską, robiąc chłoporobotników, żeby nikim się już więcej nie zbuntował. To społeczeństwo, które jest, owszem, gdybyśmy zwieźli Gubinkę do Moskwy, może by się gdzieś ktoś zbuntował. Gubinka się nie zbuntuje, bo ich tam się spacyfikuje. Jedyne, co jest szansa, i tutaj rzeczywiście, że jak zacznie im się sypać ekonomicznie, to zbuntują się oligarchowie. I teraz jest pytanie, kto jest silniejszy? FSB, które spacyfikuje oligarchów, czy oligarchowie, którzy kupią sobie część FSB? no tak, To jest ciekawostka, bo w tej chwili te prywatne firmy ochroniarskie, wojskowe de facto, powstające przy tych największych koncernach u oligarchów, teoretycznie są pod kontrolą Rosgwardii, czyli FSB, o tym już kiedyś wspominaliśmy, ale to się może okazać, że to oni wykupią tych, którzy pilnują ich i ich armie prywatne, tych w FSB. Tak, tylko że jak gdyby tak, też więc zakładamy, będzie że problem. Rosja, wiesz, Daniel, że ona jest jak gdyby, tam nie ma Chin, nie ma Europy, takie oni sami sobie będą wszystko to o tym decydować i nie ma jeszcze Ukrainy, tak, to myślę, że tak do końca też nie będzie, to jest raz. Drugi raz, że no jednak, wiesz, ekonomia może nie jest nauką ścisłą, bo nie jest, natomiast no pewne prawidła matematyczne tu też rządzą, no nie możesz kupować i produkować czołgów nie mając pieniędzy. Nawet jeżeli ograbisz to społeczeństwo na początku, to w którymś momencie już nie ma co wycisnąć.
Ale pamiętaj, że bolszewicka ekonomia pokazała, że pewne rzeczy są możliwe, mimo że się ekonomistom nie śniło. Oczywiście wszystko zdechło na koniec, ale trochę to trwało. No tak, no i wiesz... Rosja nie jest Związkiem Radzieckim, więc szybciej Nie, zmierza akurat ja do to tej biorę pod przepaści. uwagę. No i bierzmy A na ja przykład wam przerwę, bo Ale oni nie będą bardzo długo produkować. mówicie, a Martin myślę, że może Nie coś mówi. powiedzieć w tej Nie, kwestii. ja grzecznie słucham i tak słucham i cały czas Tak. przyswajam wiadomości. Nie, No dobrze, słuchajcie, ale mamy teraz temat Tak. historyczny, bunty i tak dalej. mamy Możesz się historyczne, wypowiedzieć. słuchajcie, no Rosja ze swoją historią jest tak bogata w różne przewroty i różne powstania, więc tutaj czy wykluczyć? Wykluczyć nigdy nie możemy pewnych rzeczy, bo to miało miejsce. Pytanie, po której stronie kto się opowie, bo trzeba będzie podjąć takie decyzje wcześniej czy później, czy jest sens kontynuować, czy nie, czy może jednak będzie lepiej to załatwić trochę inaczej, ale to tak jak mówię, no ciężko dzisiaj z perspektywy tego, co mamy dzisiaj, gdzie tak naprawdę czekamy na pewne rzeczy, bo jest to zapowiadane i zobaczymy, jak się to potoczy, jak potoczą się losy w samej Rosji. Bo fakt jest faktem, że ekonomia rządzi się swoimi prawami, ale pamiętajcie, że mówimy też o tym, że Rosja to jest taki stan umysłu u nich i oni się rządzą trochę też innymi swoimi prawami i tutaj czasem Ale tu się zgadzam z Maćkiem, że będziemy mieli burżuazyjną, Maciek Korolej właśnie napisał, że Tak. będziemy mieli, tym razem będziemy mieli burżuazyjną rewolucję. no, Bardzo specyficzną, ale burżuazyjną. Tylko właśnie czy FSB będzie ucinało łeb Hydrze, czy FSB po prostu się dogada. ja myślę, że będą bo musieli podjąć FSB decyzję. z oligarchami są w stanie utrzymać resztę, że tak powiem, społeczeństwa za ryj na tyle, żeby się nie buntowali. Tylko że będzie w końcu znowu musiał wejść biznes. No bo nie ma, zmiłuj się, przerwanie wojny to będzie biznes, choć teraz kupa z nich robi jeszcze interes. To nie jest tak, że wszyscy na tym tracą. To, O nie, dlatego mówię, że to oligarchowie przyjdzie zyskują. taki moment, Tak, że trzeba oligarchowie na tym będzie. zarabiają. Mówię, że będzie taki moment, że będzie trzeba podjąć decyzję. Te osoby będą musiały podjąć decyzję, po której stronie będą stać, tak? Czy będą stać po stronie prezydenta, czy będą stać po stronie oligarchów, czy ewentualnie kogoś jeszcze innego, bo też nie wiadomo. Pamiętajmy, że mamy różne w sumie, że tak powiem, stronnictwa przy Putinie i też nie wiadomo, które do końca uzyska większość, czy powiedzmy zdecydowaną przewagę. A przecież w historii Związku Radzieckiego takie stronnictwa też istniały i też wybierały między sobą sekretarzy, prawda? Nie no, słuchaj, dlatego ja się zastanawiałem w pewnym momencie, jak zobaczyłem ten przedziwny dron, wracając do niego, czy przypadkiem znowu nie jest to jakaś wesoła wersja lekarzy kremlowskich albo czegoś innego w tym stylu, gdzie po prostu następuje przesilenie. I ekonomia jest ważna, bo mówimy o produkcji czołgów i tak dalej, oczywiście, ale narobili tego tyle, że no nie wiem, może nawet z T-34 włącznie mogą to rzucać jeszcze ciągle i będzie biednie, ale pamiętajmy, że w pewnym momencie po prostu może stać się taka sytuacja, że ci, którzy rzeczywiście wyłożyli tą kasę i na tym stracili bardzo mocno, choć i tak dostali od państwa, postanowią wyłączyć to także na poziomie państwa. I teraz pytanie, czy państwo ma wystarczającą siłę, by tych ludzi z powrotem, jak to mówią, znacjonalizować i z powrotem rozdać to swoim następnym, czy nie? Bo to jest klucz w całej zabawie. Na ile na przykład z okazji wyjątkowej sytuacji i wprowadzenia gospodarki wojennej nie znacjonalizujemy tego z powrotem i będziemy mieli rozdawanie dla następnych. Jest jeszcze jeden element tak naprawdę w tej układance, może kilka, ale jeden taki ważny. Co zaakceptują Chińczycy jaką opcję? Bo tak naprawdę w tym momencie Rosja bez Chin, bez wsparcia Chin, jakakolwiek gdzieś tam rewolucja. Mateusz, ale nowe rozdanie nowych biznesmenów, kiedy będziemy mieli, prawda, znowu do rozdania, będzie dla Chin bardziej ciekawsza niż kupowanie oligarchów, którzy teraz są. Bo wtedy będą kupowani ci, których ich interesują. No, a też trzeba byłoby zadać pytanie, którzy oligarchowie i jakie mają powiązanie z samymi Chinami, tak? Teraz, dokładnie. Znaczy, no bez buntu oligarchów nie będzie buntu ulicy. No. Znaczy buntu ulicy nie będzie, będzie bunt oligarchów, wystarczy. Ulica, tak naprawdę nikt nie chce buntu ulicy, bo jak będzie bunt ulicy, to tam, że Może być odstrzelą ślepo.
że odstrzelą Wowę, to pół biedy. Problem w tym, że bunt ulicy nie pójdzie w kierunku Wowy, tylko oligarchów, którzy mają w stosunku do tych, którzy nie mają. I Ale właśnie w tym momencie oligarchowie będzie zarabiają. No tak, ale jak ci Dlatego pójdzie się nie ulica, buntują, nie? no Znaczy to dlatego koleżanka jak ci pójdzie- Ewa Palczewska, która jest ze świata polityki, co by nie powiedzieć, mówi, że on się już pozbył tych, którzy fikali, tych oligarchów. Okej, tylko Ale nowi pamiętaj, że zaczęli stara właśnie zasada fikać. bolszewików, grab zagrabione, kiedy Tak. rusza się ulica, zaczyna działać jak najbardziej. Więc to, że on się pozbył każdego, nie ma znaczenia, bo ci, których on się nie pozbył, są gdzieś z boku. Nie pozbył się wszystkiego. Ja Nie tylko mógł. przypomnę jedną rzecz. Wystąpienie samego Putina, który powiedział do oligarchów, że nikt za waszymi pałacami i jachtami Dokładnie. nie będzie płakał, więc no, to też takie ostrzeżenie do nich prawdopodobnie, żeby czasem im się coś nie przydarzyło, znaczy coś im się nie umyślało za bardzo. O, może tak. Znaczy na pewno to nie zadziała tutaj tylko gospodarka. Gospodarka moim zdaniem, jeżeli w ogóle będzie czymś, to będzie katalizatorem. Ale tego pieniądza w obrocie jest jeszcze tak dużo, że obie strony stać na kupowanie przychylności określonych grup. I naprawdę tego, co jeszcze mają w magazynach, nawet niech to będą pociski, prawda, do starych maksimów i tak dalej, ale jeszcze oni mogą wyciągać. Ponieważ człowiek nie ma znaczenia, no to sorry, no, ta wojna nadal jest wojną mas. Czy nam się podoba, czy nie. A jeżeli chodzi o wyprodukowanie czy wyciągnięcie nawet spleśniałych mundurów, no robi się coraz cieplej. Coraz mniej mundurów będzie potrzeba, takich eleganckich. Nie trzeba już będzie nie wiadomo jakich butów, nie trzeba będzie wielu rzeczy. Do jesieni da się tych ludzi przegnać w szynelach i łyżce w bucie, co było charakterystyczne. No, i zaśpiewają sobie Nie wierzcie piechocie i będzie szło. Ale teraz tym razem jest zbyt dużo przekazów do tego wewnętrznego społeczeństwa, które pokaże, jak słaba i brzydka i siermiężna ta Rosja w tym momencie w swojej armii będzie i to by im się nie podobało, więc coś tu będą z tym kombinować. Ale armia na to pewno. Rosja. Owszem, Armia to Rosja, ale I mimo zawsze wszystko tak oni było. tą swoją dumę w głupi sposób ułożoną, ale jednak mają. Nie no, mają. To wiesz, to doskonale widać i słychać, kiedy człowiek nawet na grach chodzi, jak dyskutują czasami Rosjanie tam między sobą. Czy jak udają, że nic się nie dzieje. No tak. Panowie, a teraz tak, no bo tu się zgadzam, że oni choćby tynk ze ściany, to mogą to kontynuować i tak dalej. Ekonomicznie się drenują. O, Paweł chciałby coś powiedzieć. Dobra, Ja tylko chciałem powiedzieć, że się nie zgadzam i się wyłączę. dobra. Ale z którą rzeczą się nie Ale zgadza? powiem, dlaczego się nie zgadzam, bo uważam, że to jest jeden z mitów, bo po pierwsze mit tego, że większość ludzi żyje na Gubince i że Gubinka tutaj ma znaczenie. Większość ludzi obecnie w Rosji żyje w dużych miastach i w mniejszych i średnich. Gubinka z roku na rok ma coraz mniejsze znaczenie. To jest raz. Drugi raz, mało ludzi pamięta to, co działo się w latach 90., czyli tą wielką smutę, którą Rosjanie przeżywają. A już jest nowe jednak ta część społeczeństwa młodego, którzy mają zupełnie inne spojrzenie. Oni są przyzwyczajeni, można Takie powiedzieć, zachodnie. do pewnej stabilności tej putinowsko-zachodniej, nie? Że mogli sobie jakieś te towary wszędzie kupić zachodnie. Nadal i jeszcze to jest, tak? Natomiast będzie to z miesiąca na miesiąc, wszystko się zaczęło sypać. I myślę, że sami Rosjanie przeceniają swoją zdolność do adaptacji i do tego, że przeżyją na tym, co wyprodukowali w ogródku i że są żelaźni i będzie tak jak być może w latach 40. czy 50. Oni dadzą radę. Być może, jeżeli Korea zrobimy Północna badania, pokazuje, że można. dobrze, być może masz rację. Moim zdaniem myślę, że to jest społeczeństwo inne niż to społeczeństwo, które my znamy i pamiętamy, to społeczeństwo sowieckie. Tak mi się wydaje.
Tyle chciałem dodać. Znaczy, oczywiście, że to nie jest społeczeństwo sowieckie, natomiast system, który trzyma to społeczeństwo w ryzach, nadal jest sowiecki. I to... Ja myślę, panie profesorze, Oni że chyba ono nie są wróciło. zdolni, wiesz, oni nie są zdolni na razie do buntu. To jest coś, co jest, bo cała zasada Rosjanina to jest taka, że jak to mawiał pewien wspaniały poeta, że Raw Balszoje mówi nie. Więc tak naprawdę ci na górze, oni będą tymi, którzy decydują. I bardzo trudno jest obalić tych na górze, no bo kto będzie decydował? No przecież nie my, bo jesteśmy za słabi. Więc aby ten bunt potencjalny udał się, no to musi być to założenie, że jest jeszcze ten jednak ktoś, kto tym całym samozwańcem, czy nie samozwańcem, ale jednak będzie i że się utrzyma ta zasada i nie będę się musiał martwić, co się będzie działo, kiedy mi się to wszystko rozpieprzy. Ja myślę, że tutaj nawiązując do tego, co powiedziałeś, to ja bym powiedział, że oni wrócili do systemu sowieckiego po krótkim okresie odwilży, że tak powiem, tak? Teraz wraz z Putinem oni faktycznie wrócili do tego systemu takiego twardego systemu sowieckiego, gdzie jest jednostka i tylko ta najważniejsza jednostka decyduje o losie pozostałych ludzi, przynajmniej z mojej perspektywy. No dobrze, panowie, ale świat się zmienia, świat odjeżdża. Wchodzimy w nową rewolucję przemysłową, a oni się cofają o 30-40 lat wstecz mentalnie, rozwojowo, gospodarczo. To będzie jeszcze większy skansen niż był. Ale Mateusz, oni twierdzą, że to wcale tak nie jest. To mało, oni że im sami jest dobrze zaznaczają. z tym. Tak, oni uważają, że to właśnie w Rosji jest najlepiej. Że w sumie gdzie jest najgorzej? Tam, gdzie LGBT i inne rzeczy, które de facto nie ma miejsca w Rosji, tak? No ale to oni będą musieli trzymać granice mega szczelnie, odciąć internet i tak dalej. No przecież ten kontrast będzie aż nadto widoczny. Ten postęp będzie w tym momencie, wiecie, wykładniczy. To, co teraz się dzieje w informatyce, w przemyśle, w ogólno takim rozumianym rozwoju, Rosja jest od tego praktycznie wszystko odcięta. Ale oni są, znowu, to jest tak, jest Rosjanin i jest Ruski. Teoretycznie to samo, ale tylko teoretycznie. Rosjaninem jest się, bo się mieszka w matuszce Rosji. Ruskim się jest, dlatego że wychodzę z ruskiego miru, z ruskiego świata, ruskiej kultury, ruskiej tradycji. Te śpiewanie ja ruski oznacza, że ja jestem kimś innym, lepszym. Ja nie jestem tym żółtym jakim Chińczykiem. lepszym? Nie, lepszym. Znaczy według nich lepszym, tak. Według nich lepszym. Słuchaj, to jest dokładnie to, co ja podkreślałem, patrząc na Koreę Północną i inne. Oni są w stanie zbudować świat, w którym naprawdę są święcie przekonani, że oni są lepsi niż na zewnątrz i być dumnym z tego, że jest tak, a nie inaczej. I pogarda dla innych będzie skuteczniejsza niż płoty na granicach. Naprawdę. Oczywiście ta młodzież może sobie gdzieś tam mówić, że będzie gorzej lub lepiej, ale system będzie jej dawał jakąś taką nadzieję, będą mieli trochę tych pieniędzy i te przekonanie o swojej wartości, tej sile, tym, że ja jestem tym ruski i ja się odróżniam od tej zgniłej Europy i tego Kitaja, będzie trwało. Im się to udało, oni są trzecim światem, ale oni sobie zbudowali swój trzeci własny świat. No. No ale demograficznie im się nie udało, oni się teraz, wiecie... Zwijają i to chyba najszybciej na świecie. No to się wszyscy do miast przeniosą, prawda? No i jeszcze na razie powoli będą się podmianka zwijać. na ludy te kazachskie i środkowoazjatyckie zamiast Rosjan rdzennych. Nie no, dlatego Ale po co Kazachstańczycy mają jechać do Rosji, jak w Kazachstanie jest lepiej, już w tym momencie? Nie, słuchaj, oni teraz przechodzą ten sam etap, który wcześniej, bo wcześniej, prawda, nie było ja ruski, tylko ja sowiecki. I ten sowiecki człowiek mógł być, prawda, narodowy w treści, ale musiał być sowiecki. Musiał tą matuszkę, i tu znowu pytanie jaką, kochać, być dumnym z tego i tak dalej. Kiedy ten system sowiecki się rozpadł, no to trzeba było znaleźć alternatywę. I tą alternatywą się stało ten jaruski. I jaruski, kurczę, jest czasami podobny do tego, jak Chińczycy patrzą, mówiąc o sobie, że ja jestem hen, pomimo że większość z nich nigdy w życiu
nie z tego akurat obszaru się nie wywodziła, ale ten ruski jest tą uniwersalnym przekazem i oni mają to, im jest z tym dobrze i nie sądzę, bez względu na gospodarkę, żeby to akurat tak łatwo dało im się wymazać, bo cały system propagandowy, który wdrukował im to w głowę, jest na tyle silny, że oni chyba nie mają alternatywy, oni nie potrafią wyskoczyć z tego, bo wyobraź sobie szok, że ja po prostu, dobra, ja może jestem ruski i co z tego? To boli. A teraz to słowo ja jestem ruski to jest takie wytłumaczenie tego, dlaczego robisz tak źle i tak głupio. Bo ja ruski. Nie, ja nie robię źle i głupio. Ale Ja dla robię świata tak, bo ja właśnie tak robisz. chcę. A to świat jest głupi. Z ich podejścia, no ale to jest dopasowywanie. No ale to o to chodzi, okoliczności kiedy do tworzysz teorii. świat, w którym jesteś najlepszy, widzę Chińczycy ze swoją wizją świata i państwem środka. No Rosja chciałaby sobie skopiować państwo środka na swój sposób, tylko no jest jak jest, no nie ma szans. Znaczy nie, to się już Rosjanom nie uda, bo im więcej oni widzą tego, co się dzieje rzeczywiście na Zachodzie i dotrze do nich, jeśli w końcu dotrze, bo to jest ważne, jeśli w końcu dotrze, Maćku, że ale popatrz, jak sytuacja... oni się zachowują w Niemczech, we Francji i w całej Europie. Oni tam No, uciekli z mieszkają tej i Rosji. gardzą. Oni uciekli z tej Rosji, mieszkają tam i gardzą miejscem. Gardzą Polakami, Zachodem. Niemcami, gardzą Zachodem i tym wszystkim. Bo I oni strasznie są ruscy. głupi jest Zachód, że to toleruje. Ale wiecie, zobacz, o co to chodzi? że to Media. się zmieni. Oni Media, tam żyją, media. gardzą, bo oni są ruskimi, oni są czymś większym. I to jest właśnie ten model wdrukowany im w głowę, fenomenalny. No i to jest właśnie, dobrze Daniel to powiedziałeś, bo jak popatrzycie sobie na przykład na tę Rosjankę, którą widziałem tam, która no w sumie tam przeczytała tą Ukrainkę w Niemczech i to, że ona żyje w bardzo dobrym standardzie i w ogóle jej się bardzo dobrze żyje i ta Ukrainka jest nikim dla niej i w ogóle, to słuchajcie, no co jest nie tak, bo ja nie rozumiem. Ale ją odesłali do Rosji. Tak, odesłali ją, zgadza No, się, tylko że słuchajcie, ale takich osób jest całkiem sporo, które żyje w Niemczech czy na Zachodzie i to są Rosjanie i oni uważają, że żyjąc w standardzie zachodnim, że tak powiem, w tym zachodnich krajach, tego które nienawidzą. są B, tak, my tylko mamy nienawidzić, ale my tam żyjemy i tam jest dobrze, ale jednak ich nienawidzimy, tak? Paweł? Bo co, bo jesteśmy Rosjanami? Znaczy tu jest dobre podsumowanie Kenneta. Paweł się Dobrze. zgłaszał. Ja kolejny raz chciałem powiedzieć, że się nie zgadzam. Jako osoba posiadająca część rodziny w Rosji chciałem powiedzieć, że chyba to, no, znaczy cały czas to, co mi się wydaje, tak, to jest takie myślenie trochę z poprzedniej epoki i staramy się przypiąć. No pewnie dlatego, że Rosjanie prowadzą tę wojnę, pewnie, że dlatego, że ich nie lubimy w Polsce i tak dalej, pewnie dlatego, że ich się boimy, pewną taką łatkę, pewnie dlatego, że jak jeździmy sobie, nie wiem, do Turcji czy do Egiptu, to widzimy tych Rosjan, którzy są noworyszami i mówią, a, cały świat jest nasz, wypiliśmy i nam wszystko można i w ogóle my jesteśmy super, bo jesteśmy z Rosji. Ale jeżeli no tych ludzi trochę się tam bardziej zna, no to myślę, że to trochę tak nie wygląda. Jednak bym obstawiał przy tym, że to społeczeństwo się zmieniło i ono nie jest takie jak w latach jednak tych 90. czy w latach 80., tak jak nam się wydaje. I wydaje mi się, że wiesz co, że jeszcze tylko skończę, zaraz wam oddam głos. Wydaje mi się, że oni sami trochę wpadli w taką pułapkę tej wiary w to, że oni, tak jak mówię, są w stanie to przeżyć, nie wiem, właśnie taką wielką smutę, że oni wytrzymają, bo oni mają tą rosyjską duszę, tą dumę. To moim zdaniem jest po prostu mit i tyle. No. Jak każdy mit upadnie. Ja bym chciał zwrócić wam uwagę na jedną rzecz. Stereotypy o Polakach z lat 80. i 90. Jak widziała nas Europa, jak my sami siebie widzieliśmy, a w tym momencie jak ocenia nas Europa i jak my sami się oceniamy. Mateusz, pełna zgoda, ale pamiętaj o jednym. Ja też, Paweł mówi, że nie bardzo. Słuchaj, ja jeździłem, ja znam Rosję.
Powiedzmy, Nie, ja nie rodzimy mówię, że tam nie teraz. znam. Tak? Nie o to chodzi. Wiem, jaka była ta Rosja lat 90. Jeździłem wtedy tam sporo, mieszkałem w przeróżnych miejscach. Widziałem to mniej więcej od, prawda, powiedzmy takiego obszaru gdzieś tam na Wyspach Soławieckich przez wielkie miasta, czyli Moskwa, Pitier, przez Smoleńsk, przez inne, ale też widziałem te pogranicze takie białorusko-rosyjskie, Białoruś i tak dalej, więc rzeczywiście to jest inne społeczeństwo, bo wtedy to było społeczeństwo, które było biedne, które miało bardzo wiele kompleksów, które patrzyło na świat w ten sposób, że nie było pewne, czy ten system im się nie zmieni, zaraz im z powrotem tego wszystkiego nie odbierze. Więc tu pełna zgoda. Ci ludzie, którzy teraz są w Rosji, oni są świadomi tego, że tego Związku Radzieckiego BIS nie będzie. Będzie. Aczkolwiek ale właśnie im po cichu się funduje ten Związek Radziecki BIS, tylko oni nie znają, wiesz, nie ma punktu odniesienia. Dla starych ludzi to jest fajnie, bo to pokazuje ich siłę. Młodzi znowu zaczynają być gotowani jak ta żaba, która nie wie, co się może wydarzyć. I tu jest ten problem, że Związek Radziecki, tak jak każdy system ten komunistyczny, u nas zresztą też, on był budowany na nacjonalizmie, bo nacjonalizm różny spajał. Te nacjonalizmy w republikach spajały inaczej, a nacjonalizmy poza republikami spajały w ramach tego obywatela Związku Radzieckiego, tego sowieckiego człowieka. I tutaj dzisiaj ten nacjonalizm, który ma spajać Rosjan, jest podobny do tego, czym posługiwali się bolszewicy, posługiwała się władza sowiecka niestety. To jest pewien taki sam model. Oczywiście to będzie się inaczej nazywać, to nie będzie gospodarka socjalistyczna na razie, ale kto wie, jak szybko państwo, chcąc przetrwać, zaingeruje w podobny sposób, by uzyskać środki do dalszego trwania, może nie do prowadzenia wojny, może choć może i do prowadzenia wojny, właśnie tak jak zrobiło to, co czasami mówią Rosjanie starsi, że Putin zrobi nam drugi NEP i teraz co z tego będzie wynikało. A słuchajcie, a nie nawiązują oni nie do bolszewizmu, a do nazizmu niemieckiego? Mamy bardzo dużo, wiecie, takich wrzutek, gdzieś tam jakieś piosenki, symbole, dekoracje. Czy to nie idzie właśnie w tą stronę? Ale Bardziej? wiesz, to bardziej to oni zawsze... Ale oni mieli to rozwinięte bardzo mocno wcześniej. Wiesz, Jeszcze nawet dzisiaj- wcześniej niż Niemcy. Dzisiaj z perspektywy tego, co sami mówią, wszystko, co jest przeciwko nim, to albo są faszyści, neonaziści że tak powiem, pokrewieństwo, ale ja bym tu chciał wrócić do Pawła, do tego, co powiedział, bo Paweł, to nie chodzi o to, żebyśmy kierowali się stereotypami, czy to, że my odbieramy Rosjan w taki czy w inny sposób, ale popatrzcie na przykładzie samych ludzi, tych rodzin, które zostały podzielone, część mieszkała w Ukrainie, część mieszkała w Rosji, to są rodziny podzielone i te rodziny między sobą nie utrzymują kontaktów, bo po prostu rosyjskie na przykład nie wierzą ukraińskiej części, że jest tak, a nie inaczej, prawda? Ja mam w pracy panią doktor Ukrainkę, która od wielu lat w sumie pracuje, ma rodzinę gdzieś tam na Dalekim Wschodzie i ona na przykład próbowała utrzymywać z nimi kontakty. Ona mi sama mówiła, że do nich dzwoniła, ale rozmowy z nimi to naprawdę to była jakaś masakra po prostu. I nie było możliwości, żeby im to wytłumaczyć, bo do nich to nie docierało. Więc wiesz, czy my tutaj się kierujemy jakimiś stereotypami? Nie, po prostu ja się obawiam, że po prostu oni mają już, nie chcę mówić brzydko, wyprane mózgi, czy po prostu tak propaganda zrobiła swoje, że po prostu do nich nie dociera pewne fakty, pewne informacje, po prostu są odpowiednio ustawieni, tak brzydko rzecz mówiąc, jak maszyny. No. No bo system pozwoli, bo też się zgadzam, ten system jest systemem długotrwałym. Bolszewicy nie odkryli niczego, przejmując władzę, wzięli wiele doświadczeń carskich. Wzięli doświadczenia ochrany, wzięli doświadczenia sterowania społeczeństwem. To, co zrozumieli, to, że trzeba było złamać chłopstwo i zlikwidowali chłopstwo. Właśnie dlatego, żeby te bunty w żaden sposób nie nastąpiły, bo większość buntów, która rzeczywiście następowała, czy tambowskie, czy nie tambowskie, po wielkiej rewolucji, to były bunty chłopskie.
Bunty chłopskie obaliły władzę, bunty chłopskie walczyły przeciwko władzy bolszewickiej. To był największy wróg, bo to był wróg świadomy. Robotnik rolny już nigdy nim nie był. Był bardziej sterowalny, można go było traktować jako taką masę. Oderwanie właśnie od ziemi, od własności, od pamięci, tradycji, historii, tego wszystkiego. Nawet cerkiew wtedy można było przerobić na swój sposób. Stąd dzisiaj nie ma tutaj trudności wielkiej w sterowaniu ludźmi, dlatego że steruje się używając tych samych narzędzi, które były, historycznych narzędzi. A to, że w miastach jest dużo ludzi, okej. I oni rzeczywiście żyją trochę bardziej bogato i faktycznie cofnięcie ich powiedzmy o te 30-40 lat do tyłu może być szokiem. A jednocześnie zawsze podziwiałem tą jedną rzecz, że może teraz już nie, ale to było takie charakterystyczne, że Rosjanie w cierpieniu uważali, że cierpienie jest czymś rzeczą naturalną. Nie mówię o takim zwykłym, ale w ogóle tej całej takiej wizji, jak nieraz mi opowiadali ludzie, że ten dostał 10, ten dostał 15, ten dostał 20 lat. Każdy wiedział, że w pewnym momencie może pójść gdzieś do łagru, do obozu, do więzienia i tak dalej, bo, prawda, znowu cytując klasykę Судьба człowieka. Tak, i uszlachetnia, ja wiem. Tak, i to jest najbardziej, bo to nie jest kwestia genu buntu, to jest kwestia tego, żeby powiedzieć nie ma zgody na to, żebym stał się podglebiem. Jeżeli ta świadomość zakwitłaby w Rosji, to rzeczywiście byłoby niezwykle trudno kierować tymi ludźmi. Ale to, co jest charakterystyczne i co jest cechą Rosjan jako taką, to jest to założenie tej siły państwa, to jest ta wiara zawsze, że państwo jest tam nad nami, państwo jest tym, co rozwiązuje, państwo musi być silne, państwo daje nam tą możliwość. I nie wiem, czy im się to da wyplenić. To tak jak Chińczycy, oni mają ten swój model myślenia. To jest geografia myślenia. Jest to myślenie chińskie i ten świat chiński, który jest kompletnie dla nas niekompatybilny. I rzeczywiście dla Rosji ta geografia myślenia, tego czym są, jak tych filozofów, tej całej koncepcji, ona jest kompletnie inna od nas. Stąd my nakładamy swoje stereotypy, ich stereotypy, tak jak nakładamy swoje stereotypy i widzimy te stereotypy u Chińczyków. Ja bym tutaj jeszcze powiedział, Pawle, jeżeli możesz, panie Danielu, powiem ci tylko tyle. Dzisiaj wyciągając to, co najlepsze z różnych epok, czy tam carskiej, czy powiedzmy i rewolucji i Związku Radzieckiego, to dzisiaj nawet dla władzy jest łatwiej, dlatego że są media. Dzisiaj można odpowiednio przekazać informacje, napisać informacje. Chłopaki, czytacie informacje ekonomiczne, czytacie rosyjskie gazety. Sami widzicie, co w tych gazetach jest, jak one są pisane i pod kogo są pisane tak naprawdę. Dla kogo te gazety Jaki są? jest szum informacyjny, nie? Tak. Więc jeżeli zwykły Rosjanin czyta te informacje, widzi to w telewizji, czy słyszy w radiu, to słuchajcie, czy dociera do niego to, jak jest na Zachodzie, czy jak Zachód myśli? Tak, on słyszy, tylko że to już jest odpowiednio przeformułowane, odpowiednio zbudowane i przekazane mieszkańcowi Rosji, tak? Ale pamiętajmy jeszcze, że ich tresowano w tym, że oficjalne stanowisko w każdej sprawie podaje władza. To były dziesiątki lat indoktrynacji w tym zakresie, tak? A nie wszędzie internet jest rzeczą powszechną, plus pamiętajmy, jest Runet, bo oni trochę już izolowali się od internetu, biorąc przykład z tego, jak robią to Chiny. Tak. Ja zrobiłem jakiś czas temu cały wpis odnośnie propagandy rosyjskiej i rozebrałem na części pierwsze program telewizji państwowej, ile tak naprawdę godzin dziennie lecą programy propagandowe i tam wyszło mi chyba większość dnia. Mateusz, zobacz, jaki typ propagandy. To jest propaganda agresywna, to jest propaganda krzycząca, to jest propaganda, która w zasadzie przeciwnika wdeptuje w ziemię, która pokazuje, że my jesteśmy potęgą, my będziemy, prawda, bombardować, walić, strzelać, rozwalać i tak dalej, więc to jest też tak, to wrzuca się tym ludziom i oni może nie odbierają tej propagandy tak czy siak,
ale stają się graczami w tym, bo czują tą potęgę, która płynie z tej telewizji. No, myśli sobie, no tak, no podskoczy jeszcze taki jakiś Brytol, no to dowalimy atomówką, a tych Polaczków to za chwilę rozjedziemy znowu szablami i z głowy. No może teraz będzie trudniej kozaków załapać, ale poradzimy sobie gdzieś tam znowu z jakąś tam armią, która przyjdzie do Warszawy i weźmie tą naszą Warszawę, bo ona przecież była zawsze naszą. No tak, ale tak powie Sołowiów, tak? Odbierzemy sobie Warszawę, bo to przecież nasze miasto, tak? Ale tak jak wiecie, patrzę na pewne rzeczy, to aż się zastanawiam, czy dużego wkładu w to, jak teraz to społeczeństwo rosyjskie jest sterowane, nie ma niestety polski zacny matematyk i profesor Mazur, który opracował zasady cybernetyki społecznej i to zostało w całości, cały dorobek jego naukowy wylądował w Moskwie. A cybernetyka społeczna, tak to wtedy nazwano, to jest de facto nauka o sposobie zarządzania i kreowania postawami społeczeństw i wpływania na nie. Przykre. Przykre. Czy przykre? Dla władzy? Nie, no. Dlatego gospodarka jest siłą, która może to poruszyć, ale no, pod tym przydałoby się jeszcze jakieś dobre podglebie, po którym te kamienie zaczną się zsuwać. A na razie tam jest sporo mułu i to wszystko jest przyblokowane. Ale zawsze musi być coś, także być może, że rzeczywiście ta sytuacja ekonomiczna coś zmieni, ale ci ludzie muszą się dowiedzieć, że ta sytuacja ekonomiczna wynika z sytuacji wewnętrznej, a nie z tego, że znowu wszystko jest przez zły Zachód. No, zawsze będzie przez ewentualnie zły Zachód i Chińczyków. Zawsze będzie przez zły Zachód. Ale zawsze będzie przez zły Zachód, więc no, dlaczego mamy uderzyć w rząd, jak rząd, prawda, robi wszystko, a zły Zachód rzuca im pod nogi kłody. Także no, boję się, że tutaj psychicznie przekazanie czy przetworzenie tego będzie niezwykle trudne i czy te pokolenia, które teraz są, mają szansę. Te pokolenie wojenne może być jeszcze bardziej stracone niż te lat 90., bo ono teraz zostało tak przeorane tą propagandą rosyjską, że może być bardziej stracony. Takie jest moje zdanie, ale też no znowu to jest wróżenie z fusów, bo może być wiele czynników, które z czasem to zmienią. Ja mam może taką konkluzję na koniec, bo to wydaje mi się może być tak, że łączy oba wątki. Ekonomicznie góra będzie wiedziała, że nie jest w stanie prowadzić wojny ze względu na to, że im się to wszystko rozpadnie i przekaz pójdzie po prostu, że musimy to kończyć, robiliśmy wszystko, ale ten zły Zachód czy ci źli Chińczycy po prostu nas zmusili, ale my się jeszcze, wiecie, kiedyś zemścimy. Co sądzicie o takiej kwestii? Znaczy myślę, że słowa Chin nigdy nie będzie. Nie będzie, ale tak, znaczy takie głosy już są, bo przecież i Prigozina i co niektórych oligarchów, że przecież no, żeby to jednak zakończyć, tak jak mówił Prigozin, powiedzieć, że osiągnęliśmy zakładane cele, jakie to nikt do końca też nie będzie wiedział pewnie, jakie te cele miały być i czy zostały zrealizowane, czy też nie. Natomiast no, pytanie zasadnicze dzisiaj brzmi, czy sam Putin będzie chciał zrozumieć to, że nie jest w stanie, czy dalej będzie wierzył w to, że jest w stanie cokolwiek jeszcze osiągnąć? Wiesz co, Putin będzie w stanie, no to jest właśnie co sprzedadzą, jak zakończą tą wojnę, to znaczy zakończyć wojnę w stylu takim, że musimy przerwać, bez wątpienia, że nigdy sobie nie odpuścimy, tym bardziej. Na tym syndromie tego, że nie odzyskaliśmy braci naszych na Ukrainie, czy nie odzyskaliśmy Ukrainy, bo Zachód nam nie pomógł, zbudują kolejny mit, który będzie jeszcze gorszy od złego NATO. I prawdopodobnie jedyna nadzieja jest taka, że tu znowu zagra gospodarka, po prostu nie będą na razie w stanie się odkuć. Ale ile czasu wytrzyma świat bez interesów z osłabionym, pełnym zapasów państwem? Źle patrzycie.
to już jest koniec surowcowej gdzieś tam dominacji, bo Zgoda. wiecie, zmiana zachodzi i to zachodzi coraz szybciej, a Ale surowce w obszarze Rosji pewnej się... grupy surowców tylko. Okej. No tak, no ale na innych jest znacznie większa, wiesz, no rozczłonkowanie tych surowców na świecie, nie? Więc nie sądzę, żeby Rosja... O, inaczej. Rosja w 2018 roku prawdopodobnie zarabiała najwięcej w historii. To wiecie, tuż przed pandemią. Świetne kontrakty, dobre gdzieś tam ilości, ale to już nie wróci moim zdaniem ze względu na to, że raz, że łańcuchy dostaw są zerwane i odbudowa ich raczej będzie niemożliwa, a jeżeli będzie, to nie w takiej skali. Dwa, zamiana, wiecie, intensywna w te nowe źródła odnawialne energii, więc Europa może nie potrzebować takiej dużej ilości. To jest drugi temat. Trzeci, kończące się surowce i brak gdzieś możliwości wydobycia takich ilości jak kiedyś, bez wielkiej inwestycji i bez wsparcia technologicznego, więc tam się składają trzy rzeczy, które nie pozwolą Rosji moim zdaniem wrócić do momentu właśnie tam 2018, 2019, tego tuż przed pandemią, że to był ich pik i teraz już będzie tylko w dół, bo i demograficznie, i finansowo stracili wszystkie gdzieś tam rezerwy lub je tracą. Biznes, tak się pokłócili, wiecie, tak pookradali gdzieś ten biznes. Uzależnienie od Chin, bo wpakowali się, wiecie, na całego. No i surowce tracą znaczenie globalnie. To jest na razie powolne, ale z każdym rokiem będzie to coraz mocniejsze. Nie? Takie jest moje zdanie w tej kwestii. To zostanie ziemia. Ale Kawał- w każdym kawał razie, ziemi. no kawał ziemi. W zależności od sytuacji, że tak powiem, ogólnej świata, będzie to też jakieś narzędzie nacisku. No, na pewno Rosja będzie się wyludniać, co będzie przekładało się na sytuację wewnętrzną. To tutaj nie ulega wątpliwości, ale co dalej? Czy przyludnianie Rosji skończy się nam problemami ogólnymi wewnątrz i rozpadem, a jak nie, nie wiem, no, naprawdę to już jest futurologia. Słuchajcie, to też trzeba zrozumieć to, że nawet jeżeli mówimy o tym, o zniżce demograficznej, to cały czas mówimy o kraju, który ma 5300 głowic gotowych, powiedzmy, do użycia i powiedzmy tam 1700 czy 1800 jest mobilnych, że tak powiem, w każdej chwili może wystartować. Pomijając, że może je tak. opchnąć. Też, Ale chodzi właśnie, o to, nie mamy pewności, ile z tego rzeczywiście istnieje. Zgadza się, tylko że słuchajcie, no zawsze jest ten straszak, tak? Doktryna rosyjska też mówi wyraźnie, że wejście czy na terytorium samego państwa jest dla niej, że tak powiem, daje jej zielone światło na użycie broni jądrowej. I nawet jeżeli to będzie państwo, które będzie liczyło, powiedzmy, za 30 lat 60 milionów mieszkańców, to pamiętajmy, że jednak ma tą broń atomową, a wszystko zmieni to, jeżeli znajdzie się nowa technologia, która będzie mogła zniweczyć energię atomową, czyli w pociskach, czyli w głowicach atomowych, bo to rozwiąże wtedy problem samego atomu, tak? To w sumie dążymy znowu, co niektóre kraje dążą do wznowienia, czy pracują już w sumie nad nowymi Gwiezdnymi Wojnami, czy powiedzmy w tej strefie, żeby jednak wyeliminować atom jako potencjalny straszak, tak? Wiecie co, zbliżamy się w sumie do końca, bo to już nam ponad 2,5 godziny minęło. Już też nawet niektórzy sygnalizują, że muszą myśleć o pracy. Powiem takie No i chyba coś. wreszcie będzie Iga grała. No Iga nie, o 21:45 chyba zaczęła. Nie, do Nie. 23 przesunęli ją. Nie, A, co przesunęli, kolejne dlatego wiesz. Tu mamy, No i- słuchajcie, cały czas 3000 osób. Doszły sygnały do Igi, że my przedłużamy, więc troszeczkę tam przedłużamy. Czeka. Kura. Dziewczyna jest zupdate'owana. To dobrze. Ja powiem tak, to co się wydarzyło jeszcze teraz z tym odkryciem w Zamościu pod Bydgoszczą, to u mnie to będzie tematem jutrzejszego materiału. Trochę szerzej, głębiej, mocniej poszukałem, bo tutaj były też takie pytania o to. To się do tego odniosę w osobnym materiale. Ale reasumując, Rosja sobie na tą chwilę sprowadziła na siebie sama bardzo piękną katastrofę, chyba się z tym wszyscy zgadzamy, rozciąga ją w czasie, może przeciągać pewne rzeczy związane z upadkiem i podcinaniem nóg własnych, ale to się i tak dzieje.
Na jak długo starczy siły, samozaparcia i determinacji, zobaczymy, ale bez buntu oligarchów, czyli tym razem rewolucji burżuazyjnej, nie wydarzy się nic, co będzie mogło zmienić system władzy i zmienić możliwość tego, co się dzieje od głowy, że tak powiem, w Rosji. Mniej więcej to jest konkluzja naszego dzisiejszego spotkania, a dzieje się w tej Rosji na tyle kiepsko, że nie da się już powstrzymać przepływu informacji na ten temat, nawet wyłączając informowanie o produkcji ropy. Ja nie mam nic do dodania. Jednym słowem, kasy nie ma i nie będzie. Ja chciałem się zapytać, czemu tyle osób nadal ogląda A ja chciałem, się Bo znudzili. Ligi nie ma. i czy chcecie, żebyśmy kończyli, bo a ja chciałem tylko powiedzieć, jeżeli Paweł możesz, bo nie zdążyłem na początek, kapitanie, wszystkiego najlepszego, bo nie zdążyłem. no właśnie, powiedzieć. bo ja chciałem się doczekać tych prezentów dla kapitana, ale tu widzę, że słuchacze na razie skromnie. Nie chodzi o prezenty, tu chodzi o pamięć. I ludzi. No, pamięć to Właśnie myślę, że widzisz. wszyscy pamiętali. Paweł, a ja proponuję No. mimo wszystko zakończyć, bo ludzie piszą, że mają niedosyt. A lepiej jak jest niedosyt, niż Tak, jak jest na lekkim przesyt. niedosycie zostać. No. A ja dzisiaj mogę. I się cała tajemnica wysypała. Ej, ja. Nie no, mnie już małżonka sprawdzała. Wiesz, nawet teść chciał Nie. porozmawiać i przekazać pewnie może życzenia, ale no nie mogłem. Żartuję, syn tutaj od Kończymy, godziny już panowie. mnie Kończymy. molestuje, żebyśmy kończyli. Jak będzie wiedział, gdzie ma ten kabelek wyciągnąć, żebyś nie nadawał, to To wyciągnie. przestań, bo to będziemy szybciej wyciągnie kończyć. i was wyłączy również. On już nie jest taki młody. Coraz No, więcej prawda. wie i sobie pewnie radzi z kablami całkiem sprawnie. To prawda, tak, jak każdy młody człowiek. Chyba się odezwał, tak? W tle? Tak. dokładnie. Szuka kabelków. Dobrze. To jeżeli słuchajcie. jesteśmy zgodni co do tego, że 2 godziny i 41 minut to całkiem sporo. No, najdłuższy live chyba do tej pory. No w jednej części, bo tak I to to bez, było 3 tak, w godziny. jednej części, bez przerwy Jednej na części, fajeczkę. No, znaczy, no bo my wcześniej też robiliśmy nawet dłuższe, tylko że bez Pocięte. No to cóż, Dobrze, to słuchajcie. ja Zakończyliśmy dziękuję taką. bardzo za życzenia dla mnie od wszystkich. Kończcie dalej. Kończymy. Kończymy. Kończymy Dobrej na nocy. luzie, tak. Wszystkim pewnym. życzymy dużo zdrowia kapitanowi. No i słyszymy się, słuchajcie, za tydzień. Dokładnie. Słyszymy się za Czołem. tydzień, a na pozostałych kanałach, czyli i na Kremlince, i u kapitana, na bieżąco z poszczególnymi rzeczami, na które zapraszamy. I polecamy też media społecznościowe każdego z nas. I przepraszam, pominąłem Martina jeszcze kanał. Spokojnie. Przepraszam, dziękuję. spokojnie, więc w tym momencie tutaj są 3 To- to- współpracujące ze sobą dobrze kanały. A Maćku, przy to okazji Warnews jeszcze was pozdrawia wszystkich. Tak, ale to jeszcze Mateusza i pana profesora, także wszystkim Tak. dziękuję. Ja się Ale skanalizowałem. tak, dziękujemy tylko. wszystkim, tylko że Mateusz nie ma indywidualnego kanału i profesor też nie ma indywidualnego kanału, nie? Natomiast mają swoje media społecznościowe, które Otóż to, zdecydowanie polecamy. dokładnie. Trzymajcie się. I jesteśmy Dziękuję dowodem ślicznie. na to, że współpraca w zobaczyska. Polsce między ludźmi jest możliwa. Dokładnie. Dziękuję. Pozdrawiamy. Hej, Cześć. hej. Na razie. Cześć.